Hello, hello, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na streamie. Jest z nami Darek, jest z nami Klaudia, więc siemanko, moi kursanci, kochani. I cóż, słuchajcie, robimy tego streama teraz już o 15, ale tak naprawdę oficjalny stream zacznie się 15:30, tak? Więc troszeczkę tutaj sobie pochillujemy, troszeczkę sobie pogadamy, możemy trochę porozkminiać, co tam zaraz nam pokażą. No i jeszcze musimy chwilkę poczekać. Musimy jeszcze te pół godzinki się tutaj pokręcić. Mam wymyślone, co mniej więcej można byłoby porobić, żeby może jakieś spekulacje, może jakieś ploteczki wyłapać. No więc jeszcze chwileczkę. Tutaj mamy, nie, więc jest z nami Kacper, jest z nami Piotrek. Ogólnie też, słuchajcie, boję się trochę, ponieważ może być tak, że jak będę streamował to, co będą oni tam pokazywać na tym YouTubie, to mogą mi zablokować streama, nie? Więc też coś takiego może się zdarzyć. Siema Ada, jest też Filip. Idealnie, bo wchodzę do klienta. Jarek jest, siemanko. Więc no tak jak mówię, sobie się tutaj przykręcimy troszeczkę, nie? Siema. I zaraz już będzie ten streamek oficjalnie leciał, więc musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Więc jeżeli chodzi o moje predykcje, no to obstawiam nie tylko Fluttera 4.0, ale też i Darta 3.0. I obstawiam też, że siema Magda, że kurde w tym Darcie 3.0 w końcu nie będziemy już zależni od tej paczki Freest. I jeżeli komuś coś to mówi, no to domyślacie się, to może trochę taki temat dla bardziej zaawansowanych flutterowców, nie? Ale już nie trzeba będzie robić Freest, żeby nam działało copy-with, czy żebyśmy mogli wyprintować obiekt. Jest Jola z nami, cześć. No, więc widzę, że tutaj mamy osoby z różnych edycji, bo widzę, że i z pierwszej, i z najnowszej, i ze środkowej, więc dużo kursantów, bardzo mnie to cieszy. No i cóż, słuchajcie, tą atrakcję, jaką dla Was przygotowałem, w sensie na ten czas, kiedy będziemy sobie jeszcze chwilkę czekać, to będzie to, żebyśmy sobie sprawdzili, co się dzieje na Twitterze w tym momencie, nie? Więc coś takiego wymyśliłem. Filip jest, siemanko, więc zaraz sobie tutaj udostępnię ekran. Jeszcze Szymon wpadł, siema, więc udostępnimy sobie zaraz ekranik, tylko ja tutaj sobie, jest jeszcze jeden Darek z nami, cześć. Jest i Patryk, tylko muszę sobie pomyśleć, jak tutaj wejść na tego Twittera i gdzie znaleźć te newsy. No dobra, chyba tutaj się zaloguję na tym moim koncie. Zaraz zobaczymy, czy mi wejdzie i już udostępniam mój ekran z tym Twitterem. No, wygląda na to, że tak. Tutaj widzę, że trendujący topik to jakieś trzęsienie ziemi w Los Angeles. Na tym Twitterze to trochę drama się zawsze dzieje. Ale spoko. Zaraz jakieś tematy związane z tym naszym Flutterkiem też wlecą. Jeszcze tylko wyłączę sobie powiadomienia, żeby nam nic tutaj nie wyskakiwało przez najbliższą godzinkę czy dwie. No i zobaczymy, co tutaj się stanie. Słuchajcie, dobra. Share screen. Zszeruj mi to. Screen 1. Ciach. I uwaga, powinniście za 3, 2, 1 widzieć ekran, tak? Więc jesteśmy. Jest i Paweł z nami, siema. Więc cóż, co my tutaj mamy? Nowa Honda, coś tam będzie elektryczna, czy coś tam, no nieważne. Dobra, spróbujmy tutaj, no może przeskroluję chwileczkę na dole, zobaczymy, co ja tutaj followuję. Wydawało mi się, że jakichś flutterowców followuję. Tutaj mamy na przykład Flutter Streams i oni właśnie mówią, że tutaj mamy właśnie tego oficjalnego streama, tak? No i on się właśnie zaczyna na 22222, tak? Ostatnio te liczby, cyfry mnie troszkę prześladują, no nieważne, więc widzicie, tutaj mamy odliczanie, więc jakby siadł ten mój streamek, to sobie koniecznie wpadnijcie na oficjalny kanał Fluttera i sobie tutaj obejrzyjcie,
go na chillu, nie? To, co się tutaj będzie działo, to sobie będziecie mogli tutaj też zobaczyć. 3:30, wygląda na to, że mój przelicznik na polski czas się sprawdził i że za faktycznie 22 minuty niecałe będziemy startować. Zobaczymy, czy tutaj mamy jakieś komentarze, tutaj raczej nic. No ale dobra, spróbujemy wyszukać jakieś hasło Flutter na Twitterze, zobaczymy, czy coś tutaj się dzieje. Flutter, zobaczymy, co na oficjalnym kanale mamy. Tutaj jakieś Flutter Weekly. O kurde, patrzcie, coś już się zadziało. 10 godzin temu wypuścili Fluttera 3.7, czyli tutaj chyba się okazało, że jednak z tym Flutterem 4.0, o tym Flutterze 4.0 chyba możemy zapomnieć, bo jednak kolejna wersja to jest Flutter 3.0, 3.7, widzicie, więc coś takiego i tutaj w ogóle już chyba mamy zaprezentowane wszystkie zmiany, więc nawet nie musimy czekać na oficjalnego streama, tylko tutaj już możemy przeczytać, co się zadziało. No więc nieźle, niezły spoiler. Troszkę, co? Myślałem, że takie rzeczy to nam pokażą ładnie na streamiku. Ale dobra, tutaj mamy na przykład agendę na Flutter Forward. Ma być keynote, później mają być workshopy, Ask Flutter Live, Flutter Tipsy i więcej. I tutaj by trzeba było się zarejestrować, chyba żeby to wszystko dostać. Zobaczmy, co jeszcze na tym oficjalnym kanale. Flutter Forward, już za godzinę startują, tak? 40 minut temu ten tweet wleciał. I tutaj jakiś link. No, do tego oficjalnego streama, na którym jesteśmy, tak? Tutaj jakaś budka, whatever. Tutaj te 17 dni Fluttera, tutaj oni jakąś gierkę robili z tego, co wiem. No i tutaj mamy jakąś TPT z Flutterem, tak? Tutaj mamy jakaś holobudka. Swój awatar pewnie jakiś można stworzyć. Sprawdźmy, co to. Okej, ciekawe, czy mi to zadziała, jak ja mam teraz na streamie kamerkę udostępnioną. O, działa mi, patrzcie, to jestem ja. Jestem ja jako Dash. No, widzicie, jakie tutaj mamy atrakcje. Mogę być jeszcze takim ziomkiem od Firebase. Nice. No i co? Bez tego dźwięku. Next. Możemy sobie zmienić graficzkę. Ja będę w kosmosie i no może zróbmy się na niebiesko. O kurde, ta czapeczka jest niezła. Wjeżdżam w nią. Uwaga, pozuję. Aha, to jest wideo pixel jakiś. No i zobaczcie, można tutaj sobie coś takiego ściągnąć. Tego typu atrakcje już się zadziewały wcześniej. Kiedyś można było też robić sobie zdjęcia i różne takie flatterowe awatary. Więc to jest ta holobudka, taka jakaś atrakcja. No i cóż, zanim przejdziemy do tego artykułu z tym Flutterem 3.7, co tam nowego zaprezentowali, to jeszcze tutaj przejrzę parę tweetów. Tak. No to ciekawe, co to będzie za prezentacja, skoro już wiem, że Flutter 3.7 jest oficjalnie niby zapowiedziany od Tima. Tim to jest taki, kurde, można powiedzieć, że twarz Fluttera, tak? Ziomek tak występuje na tych prezentacjach wszystkich dość często. Tutaj mają jakiś post, coś Google Afryka, whatever. Okej.
Aha, że ten Flutter Forward chyba się odbywa w Afryce na żywo, wiecie? I tutaj Flutter 3.7 is a mega release with so many useful features. We decided to release it the night before Flutter Forward, so we could focus on the forward bit today. Okej, czyli ciekawe, no to kurde, zobaczcie, że wiemy o tym już, że jest Flutter 3.7, już chyba nawet w tym momencie, tak? Możemy sobie w sumie przetestować, czy możemy go tutaj sobie Flutter upgrade'nąć, albo nie, bo jeszcze mi streama żeby mi streama nie zacięło, to może nie będę tego robił, ale możemy na stronie oficjalnej sobie sprawdzić, czy można tego Fluttera 3.7 już ściągnąć. Get started, powiedzmy macOS. No i faktycznie już jest ten Flutter 3.7 dostępny, nie? Nieważne, czy Windows, czy Mac, czy Linux, wersja 3.7 dla wszystkich jest dostępna. Dobra, mamy jeszcze 15 minut, no to może sprawdzimy sobie, czy sobie nie sprawdzimy. Jeszcze chwileczkę poprzeglądam tego Twittera. Tutaj coś, dobrze, whatever. Your first Flutter app, get the app prettier. To chyba są te rzeczy związane z tym odliczaniem do tego dnia. Dobra, więc tutaj Team już chyba nic więcej nie wrzucił. Patrzcie, tutaj mamy od Andrea, kto jakoś tam wchodzi na moje streamy, ten wie, że się jaram ogólnie tym ziomkiem, bardzo dobry flatterowiec. I zobaczcie, już on a propos tego Fluttera 3.7 tutaj nam wrzucił jakąś fajną ciekawostkę. Co nie? Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy skrócony pewnie ten Flutter 3.7 w takich jego krótkich tweetach. Ok, on mówi, czy kiedykolwiek próbowałeś zupdate'ować stary Flutterowy projekt do najnowszych i najnowszego API i dostawałeś tonę różnych błędów? Na przykład wszystkie teksty zostały, wszystkie domyślne style tekstowe zostały przemianowane we Flutterze 3.7, tak? Ale teraz jest komenda dart fix -- apply i ona wszystko za nas robi, tak? Więc te wszystkie style już widzimy, będziemy mieli jakieś tutaj zmiany, ale to spokojnie sobie zupgrade'ujemy nasz kursik, więc nie będzie to nikogo bolało. Jest z nami Kamil, siema, jest Damian. Wszystko dobrze. I tutaj też mam, to jest chyba to samo, tak? Flutter Analyzer, że ten dart fix apply można sobie zastosować i on automatycznie, to jest komenda, która się wpisuje w terminalu projektu, tak? I ona automatycznie nam ponaprawia różne rzeczy. No i mamy też ten mounted, tak? Z tego co wiem, to było dostępne tylko w stateful widgetach. Do tej pory nie było możliwe, żeby sprawdzić, czy stateless widget był mounted in Flutter, tak? Czy był załadowany. Ale teraz od 3.7 build context ma taką propertę jak mounted, nie? I tada, emoji. Sprawia to, że sprawdzenie, to sprawia, że łatwo jest teraz sprawdzić, czy jakiś widget jest mounted, czyli jest taki załadowany, tak? That's great quality of life improvement. I tutaj on zrobił fajną graficzkę nam do tego. Czy coś jeszcze tutaj możemy zobaczyć? Godzinę temu wrzucił. On ma jakiś newsletter, tak? Który możecie w sumie sobie do niego dołączyć. Jak najbardziej zalecam. Jest po angielsku, ale jak chcecie śledzić nowinki, to myślę, że warto. Zwłaszcza, że tutaj coś o tym Dart Frogu
pisze, a ogólnie wy jako Flutter deweloperzy wkrótce powoli byście mogli sobie rozkminiać to, żeby tego Dart Froga się uczyć, tak? Czyli żeby być takim full stackiem Darta, czyli że we Flutterze robicie apkę, stronkę czy cokolwiek, tak? A backend też w Darcie za pomocą tego Dart Froga. Jest to też jakaś opcja, może interesująca, może nie, na pewno przyszłościowa, nie? Więc ten frog, ten Dart Frog cały czas gdzieś tam zaczyna się pojawiać. Myślę, że powoli warto się nim interesować. Tutaj co mamy? Ok, jakieś porównanie, odliczanie. Ok, więc tutaj już nic nowego. Dobra, więc ile mamy jeszcze tutaj czasu? Mamy jeszcze 10 minut, więc myślę, że to już zrobiło się na tyle poważnie, że czas zdjąć bluzę i słuchajcie, bo żarty się skończyły i sprawdzamy tego Fluttera 3.7, sprawdzamy ten oficjalny artykuł i zobaczymy, co tam się tak naprawdę zmieniło. Ale z tego, co widzę, no to zmian wiele nie ma, tak? Te style tekstowe się coś pozmieniały i będziemy sprawdzać, co dalej. Kurczę, ja z 3.3 wskakuję na 3.7. No i bardzo dobrze, ja chyba też mam 3.3, tak? Ostatnio to sprawdzaliśmy. 3.3.10 u mnie jest. Więc można tam już sobie upgrade'ować, chociaż też może nie za wszelką cenę, nie? Jak ktoś tam zaczyna i to może niekoniecznie, bo jeszcze kurs nie jest zaktualizowany, to lepiej na starszym Flutterze sobie siedźcie. Jest i Łukasz z nami, cześć. Piotr, warto zrobić dzisiaj upgrade do 3.7? No właśnie, może niekoniecznie, nie? No spokojnie, zaraz sprawdźmy w ogóle, co to za zmiany tutaj mamy i będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie. Material 3, updates, iOS improvements and much more. To mi się podoba, Co, mam to dla Was tłumaczyć? Jesteśmy podekscytowani, żeby wystartować 23 rok z releasem 3.7 Fluttera. W 3.7 jako społeczność kontynuujemy usprawniać ten framework z dodatkowymi jakimiś super wielkimi feature'ami, takimi jak możliwość zrobienia customowych menu bars, cascading menus. To są chyba takie nakładające się na siebie narzędzi do lepszego wspierania internacjonalizacji, tak? Czyli żeby mieć wiele języków w apce, nowe narzędzia do debugowania i wiele, wiele więcej. Także kontynuujemy refine, czyli takie ulepszać. Jest i Marta z nami. Cześć Marta. Refine features such as global selection, faster rendering with impeller, DevTools and always performance. Dobra, no to sprawdźmy, co tutaj mamy. Ulepszone Material 3, ulepszone wsparcie dla tego Material 3, tak? Czyli to jest to, jak aplikacje wyglądają. I z tego, co ostatnio wyczaiłem, to można to chyba łatwo włączyć. Kamil to pewnie wie, bo już wydaje mi się, że w swojej apce ma. A ja tutaj sprawdzę. Tutaj chyba w Material App mamy coś takiego jak takiego bóla. Material 3, tak? Czy jak to tam się nazywało? Wydawało mi się, że tutaj można było włączyć ten Material 3 w Material App, ale może coś mi się pokiczkało. Może to w Team? Material 3, tak? Tutaj mamy w Team jednak. Tutaj możemy napisać true. I teraz jak zbudujemy naszą aplikację, to ona będzie troszeczkę inaczej wyglądała, trochę tak bardziej nowocześnie. Bo ten Material 3 to jest jakiś taki nowy sposób, w jaki to chyba Google tworzy, jak te aplikacje mają wyglądać, tak? Żeby sobie to sprawdzić. To się nazywa Design System. I on się składa z różnych komponentów.
Dokładnie, od Google'a, tak? Jak wiecie, iOS, iPhony wyglądają w jeden sposób, tak? A androidowe te apki, czy ogólnie Android ma jakby swój design system, tak? Czyli to w jaki sposób działa i wygląda. Tu mamy jakiś design kit oficjalny nawet do Figmy. Czy coś tutaj możemy jakoś fajnie to sprawdzić, zobaczyć? Styles overview. Jakieś kurde, takie wiecie, animacje, to jak wygląda app bar, na przykład się mocno rzuca w oczy. Widzicie tutaj jakie są te switche, tak? Wszystko jest wyliczone co do najmniejszego pikselka. Jest Agata też z nami, siema. Więc no już widzę coraz więcej osób na streamie. Dla osób, które się spóźniły, słuchajcie, już wiemy, że wyszedł Flutter 3.7 i sprawdzamy, co tutaj się zadziało, a stream się zacznie 15:30, czyli za 5 minut. Więc zobaczcie, coraz więcej widgetów już ma wsparcie dla tego Material 3, tak? Bo tam appbar, badge, checkboxy jakieś, drawer, progress indicator, slidery, snackbar, tak? Ciekawe, jak ten snackbar teraz wygląda. Text fieldy nawet, bardzo ciekawe. O, zobaczcie, tutaj nawet to, co wam pokazywałem, tak? Jak to należy zrobić, to w Material App mamy film data i tutaj use Material 3 ustawić trzeba na true. Dokładnie tak. I wtedy te wszystkie widgety będą wyglądały troszeczkę nowocześniej, więc myślę, że warto coś takiego zrobić. Tutaj mamy jakieś interaktywne demo, to sobie może jeszcze sprawdźmy, jak jeszcze mamy chwilkę. Wydaje mi się, że ono zostało zrobione we Flutterze. Przyciski typowe, tak? O, zobaczcie, mamy teraz porównanie. Teraz jest Material 2, tak? Czyli na przykład Elevated Button wyglądał tak, tak? Jakiś field, outlined text, różne przyciski. Tutaj mamy jakieś różne navigation bar, tak? W taki sposób wyglądał. Floating action button, jak wyglądał. A teraz sprawdzamy troszeczkę inaczej, tak? Czyli ten na przykład nie jest zaokrąglony, zauważcie, tylko jest w takim kształcie, nie? Więc to nie są jakieś nie wiadomo jakie zmiany, ale ogólnie wszystko powinno być takie bardziej nowocześniejsze. Na przykład slider, to ja tu nie widzę żadnej różnicy. Switch taki, a w dwójce taki był, co nie? No to nie, no to switch to wygląda dużo lepiej. Progress indikator. A w dwójce jaki mieliśmy? Dosyć podobny. Show snack bar. Tak wyglądał tak wygląda w trójce. Ok, a w dwójce? No jest tam jakaś minimalna różnica, nie? Więc my, programiści, może nie do końca się tym jakoś jaramy, ale ogólnie jak ktoś lubi to, jak apki wyglądają, to na pewno się czymś takim jara, nie? Jakieś minimalne zmiany co do wyglądu, kolorystyki, typografii, elevation i tego typu rzeczy. Co jeszcze tutaj możemy zobaczyć? Kaskadowe menu. O, proszę bardzo. To jest coś, co raczej się używa w aplikacjach desktopowych, prawda? Więc coś takiego we Flutterze teraz doszło, czy to już było? Flutter now can create menu bars and cascading context menus, tak? Tak jak tutaj mamy w Macu, nie? Na przykład cyk. No tu we Flutterze też wygląda na to, że coś takiego już teraz sobie można robić i super, no bo we Flutterze też można apki macowe, windowsowe jak najbardziej sobie kodować, nie tylko iOS-a i Androida. Tutaj mamy jakiś validation. Jeżeli wypuszczasz apkę na iOS-a, tutaj dostajesz checklistę z ustawieniami do zaktualizowania, żeby się upewnić, że twoja apka jest gotowa, żeby zostać przyjęta przez App Store'a, tak? Wystarczy komenda flutter build IPA
Niektórym się pewnie z piwkiem skojarzy. Command. No i teraz ona sprawdza, czy wszystkie ustawienia są OK i informuje Cię, jeżeli coś powinno zostać poprawione, tak? Na przykład, że jakaś ikonka jest niepoprawna, czy coś. To lepiej w tym momencie sobie zrobić taką komendę i sobie to sprawdzić, niż wgrywać tą apkę gdzieś tam na App Store'a i dopiero się dowiadywać o tym na drugi dzień. Tutaj mamy coś jeszcze na temat DevToolsów, tak? Są bardziej zaawansowane rzeczy. Tutaj mamy jakieś ulepszenia a propos zaznaczania tekstów, zapewne tylko na iOSie. Nie, wygląda na to, że wszędzie. Więc teraz tak w tych text fieldach, zobaczcie, chyba można po prostu zaznaczyć, później coś przesunąć, może kliknąć, żeby się wysłał e-mail, tak? Chyba nawet o to chodziło, żeby się wysłał e-mail, tak? Tutaj więcej widgetów, które przypominają bardziej iOS-a, usprawnienia scrollowania i jakieś rzeczy z internacjonalizacją, tak? Czyli żeby mieć wiele języków w aplikacji. OK, i Global Selection to też za bardzo wcześniej nie działało. Można było zaznaczyć jeden tekst, na przykład ten nagłówek, a teraz już widocznie można zaznaczać cały tekst, który jest we Flutterze. No trochę jest tych zmian i są bardzo fajne, bo one nie rozwalają za bardzo kodu, a są takim usprawnieniem. Tutaj mamy jakiś backdrop filter, czyli takie rozmycie na iOSie. Fajnie, że to w końcu dodali. Zużycie pamięci, coś. Kurde, zobaczcie, jest strasznie dużo zmian, nie? Shadery, szybsze hot reload czcionek. Dobra, myślę, że powoli możemy, wchodzić w ten Flutter Forward, bo tutaj się już będzie nam zaczynało. Hej, jak ktoś chciałby wspomóc odpowiedziami na kilka głupich pytań, zacząłem interesować się Flutterem, szukałem kogoś bardziej doświadczonego i tutaj Damian odpisał, to dawaj te pytania, może uda się wspólnie odpowiedzieć. Jasne, zadawaj te pytanka. Co innego mamy tutaj robić? Stream niby już powinien się zacząć, niby już jest live, tak? Ale tak jak mówię, musimy być troszkę ostrożni. Może tak będę streamował. Lepiej nie, może lepiej jakby to wszystko było widoczne. Chodzi o to, że mogą mi zablokować streama, jak będę za dużo udostępniał tego głosu, nie? Co będzie tutaj, ale zaryzykujemy. Więc ogólnie i tutaj jeszcze napisali, że 120 Hz na urządzeniach iOS-owych lepiej teraz będzie płynniej chodziło, nie? W aplikacjach stworzonych we Flutterze. No więc super. Skopiuję sobie to jeszcze do jednego okienka, żeby się upewnić, że jesteśmy na najnowszym. Zgadza się. Tutaj już czat działa. Argentyna, Egipt, Wenezuela, Pakistan. Też wjeżdżamy, co? Poland. I kurde działały, nie? Zobaczcie, jak wszyscy się jarają, że coś się dzieje. Mamy tutaj 4000 widzów na oficjalnym kanale. No i dobrze, zobaczmy jeszcze sobie na tej stronce Flutter Dev, czy też na pewno jesteśmy na bieżąco. Flutter Forward, stąd sobie uruchomimy. To też jeszcze tutaj przez chwilkę nic nie ma. No więc chwileczkę jeszcze musimy poczekać. Schedule. Pół godzinki, zobaczcie, będzie ten keynote trwał, nie? Więc zobaczymy, co tutaj się zadzieje. Być może powiedzą o tym Flutterze 3.7 i później, chociaż czekajcie, to będzie pre-show, czyli spokojnie, czyli dopiero tutaj to się zacznie ta prezentacja, więc jeszcze mamy czas, więc jeszcze mamy pół godziny, żeby zacząć, żeby doszło do tej głównej prezentacji. UI Development Forward with Product Announcement, Technical Demos and Special Guests and more. Tak, i tutaj zobaczcie, jest ten team, o którym wcześniej wspominałem, na którego
Twittera wchodziliśmy, nie? On się tak dosyć mocno udziela. I później będziemy mieli jakiś Q&A, na który można wpaść i też zadać jakieś pytanko. Więc jak macie jakieś pytanko, to możecie mi napisać, ja mogę to zadać, mogę wam to później przetłumaczyć, jakbyście chcieli, a jak nie, to możecie sami bezpośrednio też tam wbić i zapytać o coś, tak? London, Netherlands, Paris, Silicon Valley. Tutaj powinno być nasze też community zaznaczone. Mogliśmy zrobić, zobaczcie, tak? I się tutaj zgłosić. Akurat w Polsce nic się nie dzieje. Postaramy się to ogarnąć następnym razem, żeby być na tej mapce. I ogólnie gdzieś warto byłoby się spotkać, co nie? I tutaj na oficjalnej tej stronce być wyróżnionym. Tu nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, więc postaramy się za kolejnym razem, jak będzie kolejna prezentacja, się zaznaczyć na mapie i w ogóle zorganizować spotkanie gdzieś na żywo. To jest myśl. W Stanach robią coś? W Stanach nic. Afryka, zobaczcie tutaj u nas bardziej. W naszej strefie czasowej. No tak, no bo w Stanach chyba teraz godzina by nie pozwalała im za bardzo. Która jest godzina teraz w Stanach? O nie, tak myślałem, że Times mi wyszuka. 9:34, no to nie jest tak źle, no rano już by mogli tam jakiś evencik robić. No ale tutaj zobaczcie, kurde, w Afryce ostro tam wjeżdżają, nie? Więc teraz jest nasza strefa czasowa, się nie zdziwię, jak później będą coś organizować bardziej w Stanach. O, słuchajcie, no coś tutaj już zaczyna się dziać, ale tak jakby nie ma dźwięku. Flutter forward live stream will begin soon. Więc jeszcze musimy chwilkę poczekać. Jest Mazi z nami. Siema wszystkim flatterowcom. Spóźniony, ale spokojnie, tak jeszcze pół godziny do głównej prezentacji. Skąd czerpać pomysły na apki, na których mogę się uczyć Fluttera, tak żeby później też jakoś porównać to, czy dobrze zrobiłem. To, czego potrzebujesz, tak? Jak jakieś apki ci brakuje w życiu, no to sobie taką zrób. Jeżeli coś zapisujesz na kartkach w życiu, cokolwiek to jest, chcesz trackować, to sobie możesz to przenieść na apkę, nie? Albo używasz jakiejś apki i ci brakuje w niej jakiejś funkcjonalności, to też można coś takiego robić. Ogólnie to jest dobry pomysł na TikToka. Zaraz gdzieś sobie, zapiszę chyba. I możemy o tym nagrać TikToka. Use your imagination. 9 godzin do tyłu. 9 to tam bardziej na zachodnie wybrzeże, do Nowego Jorku to jest właśnie jakieś 6, nie? Siema. YouTube według mnie najlepszy do nauki, obczaj sobie jakieś finały, spróbuję odtwarzać kod. No, też można tak. Czy najlepszy? To może niekoniecznie, ale dobry, żeby coś tam sobie przylukać. Zwłaszcza, że my czasem też jakieś streamiki robimy. No i cóż, nic się tutaj nie dzieje. Możemy obczaić jeszcze, co się dzieje na Twitterze. Czy coś tweetują? Andrea siedzi cichutko. Ogląda, czeka. W porządku. Jak wpiszemy Flutter i tutaj put latest, to co my tutaj mamy? Ktoś tu fotkę zrobił tego live streama. Tutaj, że ktoś czeka, też ma fotkę ze swoim laptopem. Tutaj zobaczcie, no właśnie, coś takiego bym widział, żebyśmy my sobie zrobili, nie? Streaming, spotkanie na żywo. Trzeba to zorganizować kiedyś. Aż sobie zapiszę ten obrazek.
żeby mnie gdzieś to tam inspirowało, żebym to zapamiętał, żebyśmy mogli to sobie zrobić. Chociażby we Wrocku, nie? Się spotkać, razem obejrzeć. Kiedyś organizowaliśmy coś takiego w jednym z software house'ów, gdzie pracowałem i całkiem było spoko. O, widzicie, tutaj też fajnie to wygląda, jakaś ścianka i tak dalej, nie? Wszyscy oglądają, ale to jeszcze nie to. Tutaj na razie jakieś foteczki z tego eventu chyba, na którym są. Flutter, listen. Zobaczcie, tutaj też foteczka, tak? Z jakiegoś evenciku. Mamy jakiś kanał The Flutter Way, a to akurat go i tak już followuję. Ale coś tutaj chyba... Ale nic nie wrzucają na razie. A propos tego eventu, na którym teraz jesteśmy. Dla osób, które się spóźniły, słuchajcie, musimy jeszcze czekamy, tak? Miało się zacząć w 11:30. I jeszcze się nie zaczęło. Miało być pre-show jakieś, tak? Zaczęli streamować 23 minuty temu, ale tutaj się nic nie dzieje, oprócz tego, że są foteczki. Tak? Tutaj jest Felix, twórca bloka. Świetne rzeczy w ogóle, dzięki niemu Flutter tak wiele mu zawdzięcza, ten nasze community i wszystkie ogólnie, wszystko co on wypuszcza, chyba nawet ten Dart Frog, o którym wspominałem do backendu, to też jest jego dzieło. Ciekawe w ogóle co to jest, tak? To jakieś foteczki. Bym się nie zdziwił, że jak to jest brane z Twittera, jak ktoś ma hashtag Flutter Forward, to może być, kurde, zobaczmy co pod tym hashtagiem się dzieje. Czy to z tego biorą te foteczki, czy co? Zobaczcie, tutaj też evencik, nie? Flutterowców. A my w Polsce trochę zamuliliśmy, ale spoko, ogarniemy. Ogarniemy jeszcze następnym razem. Czekajcie, bo coś mi iPadzik się przyciął. Nie widzę czata. Dobra, już widzę. Możesz się zainspirować na różnych stronkach z UI albo samymi konceptami apek wyglądowych. Może Ci to pomoże zwizualizować swoją... Zaczyna się, słuchajcie. Ale tutaj a propos tego, co Piotrek pisze, bardzo dobry tekst, nie? Więc gdzieś tam poobczać jakieś stronki. Jest taka stronka jak ona się nazywa? Nie Behance, tylko ta druga, Dribble, tak? Jest spoko stronka, żeby sobie poobczajać jakieś designy apek, może zrobić sobie coś podobnego, tak? To nie trzeba aż tak wymyślać od strony UI-owej, jak to ma wyglądać, tylko można się zainspirować, nie? Więc wiele osób tak robi. dribbyle.com, nie? To jest ta stronka i tutaj macie całkiem takie ładne, różne designniki. Na przykład taki, tak? Apka o naszym układzie słonecznym, czy coś, nie? Więc można jak najbardziej coś takiego robić. Paulina, cześć, też dopiero dołączyłam, coś mi powiadomienia bardzo późno przychodzą ze Slacka na maila. Ja w ogóle bym się nimi nie sugerował, tymi powiadomieniami na mailu, nie? Raczej lepiej mieć włączone powiadomienia po prostu w Slacku, w apce jakiejś, nie? Z takich bardziej technicznych kanałów proste zajawki typu John's Milk i właśnie dalej do niego wymyślasz swoją apkę. Widzisz, ile masz tutaj odpowiedzi? Dribble, dokładnie.
Kamil dobrze podpowiadał. Dobra, to co, posłuchamy, zobaczymy, co mówią. Czy będziemy sobie czytać tylko? Się trochę boję, że wiecie, że mnie wywali. Jak mnie wywali, to wbijajcie sobie na oficjalny kanał Fluttera i oglądajcie sobie wtedy beze mnie. Ale może będzie dobrze. Czyli tutaj mamy trochę taki Q&A, tak? Prawdopodobnie z twórcami Fluttera. Nie słychać tego, jak tutaj zgłaśniam. Darek pisze, że nic nie słychać. Jak zgłośnie, to nie macie dźwięku zupełnie. Słychać tego? Było widać tej apki o układzie słonecznym. Patrzcie, tutaj jest ten trybu, tak? Tutaj możecie kliknąć mobile i tutaj możecie wybrać sobie najróżniejsze aplikacje, sobie przejrzeć, jak one wyglądają. To jest ta apka, o której wspomniałem na początku, o układzie słonecznym. Dobra, więc mówicie, że tego nie słychać nam zupełnie, więc zobaczę ustawienia. A teraz, zobaczymy co teraz, słuchajcie. Wyłączyłem jakieś tam... Three variants of them. Like bottom navigation bar is a Material 2 widget, but if you want to support your app with the Material 3 style widget, you can replace it with navigation bar. A jak So teraz? this transition will require some okay. migration path. And in the eventual future, we could have some sort of guide where we can suggest users to read what Tutaj widgets miałem to na what streamie and what widgets you need to tweak jakieś to get echo the desired cancellation. Material 3 effect. Jak to wyłączyłem, to poszło. Great, great. So we've talked a lot about Material 3, but this question is actually about Material 2. So is there a plan to deprecate Material 2 support in Flutter? If so, what is the timeline? Most of the widgets have been migrated to Material 3 specifications. Oni tutaj sobie teraz there gadają is o a tym plan to materiał, migrate tak? all the existing widgets. We are Ogólnie quite there mogę wam yet. We are pokazać, bo to almost, całkiem chyba fajnie wygląda na takim and, konkretnym przykładzie. we have to make sure that we provide Spróbuję tutaj na szybko utworzyć sobie jakąś apkę. Yeah, and I think Dart supports this pretty well. Like there's the deprecated tag, which I'm sure we'll be using, and so you'll have a clear warning in your analyzer when something is deprecated. In fact, you can already do this with typography. It'll show you if you're using the old M2 type scale, it'll migrate you to the new one if you New Project chciałem analyzer. wybrać. Yeah, and it's probably just a quick tip there. Right. As with most deprecations, now, of course, we're not saying we've deprecated anything from Material 2 yet, but as with most deprecations, we do have the Dart Fix tool that is Sobie available as a odpalimy quick tutaj, fix in your zobaczcie, IDE nowy that can projekt we migrate things Flutterze. that your analyzer finds for you, like I deprecations. spróbujemy go odpalić Or you can use the normalnie command i line tool to just bulk uruch apply zrobimy fixes też to your z tym whole code Material base 3. without having to Dobra? individually go and find them with that quick Zobaczymy, fix jaka menu. jest So, różnica w there's praktyce. lots of support we like to provide when we make changes like this, Zobaczymy, and czy będzie so coś we definitely widać will ensure that all of these are there, na tym ready, przykładowym and projekcie. certainly well communicated and documented before we do that. But I Widzę, że think tutaj jest Material to, 3 by default may be the ultimate goal in the long run. Yes, definitely. bo widzę, że to jest tutaj ważny temat, na którym się mocno skupiają, jeżeli chodzi o ten Material 3. Yeah, so one of the nice things about Gdzie mogę znaleźć materiał do nauki Fluttera, już wam mówię. but
Depending on Pisze, your use case, chat you is may disabled. find that there's collabs that Tutaj are style. materiały do nauki www.kursfluttera.pl. Zostań programistą i tutaj możecie znaleźć materiały do nauki, tak? A tutaj odpalamy tę apkę i co z nią się dzieje? Mamy ją gdzieś odpaloną. Yeah, and I'm sure if one of our later guests, Puff, who will be joining us from the Firebase team, he would probably say Stack Overflow is a great resource. Terminal. So, there's a lot of great resources out there. I would also say, again, for this event, there's a lot of content dropping, so check the website for Flutter. Jakiś emulator Androida mamy może tutaj? Czy nie mamy? Za chwilkę się okaże. Yeah, so Taha, this question might be a good one for you Bo because chcę you're wam an open pokazać source contributor to Flutter. So how do I contribute? to, jak wygląda ten material tree. Read the contributing to Flutter guide and browse the issues. Spróbujmy sobie na tym odpalić. Run start debugging. If you're comfortable fixing an issue, you can write the test, file a PR, and go through the process of getting a review and landing a PR. And once you get used to the process and familiar with the amount of Tutaj issues mamy you jeszcze can fix, pogadankę. what issues you can Jest fix, dobre 10 minut. it gets much easier Ups, and na Chromie easier się the more you odpaliło. do it. Może nie chcę jako strony internetowej. Chciałem jako Pixela 5. Czy się tutaj będziesz buntować teraz, kochany Visual Studio Code? I was browsing issues Nie and I będziesz found się this one issue słuchać where Flutter poleceń. could not detect a new version of Android Studio. Czy będziesz? Dobra, zobaczcie. Mamy apkę normalną, tak? Taką jak wszyscy znamy. A teraz spróbujemy wpisać ten this material tree jako true, tak? I sprawdźmy, jak się zmieni tego wygląd. Uwaga, sprawdzamy. 3, 2, 1. Jest różnica, co? Zobaczcie, że już na przykład appbar nie ma teraz takiego mocnego koloru, tak? To co zauważyliśmy wcześniej, ten jak to się nazywa? Floating action button już nie jest okrągły. Tak? I się ogólnie czcioneczki trochę pozmieniały, nie? Jak to z powrotem ustawimy na false, to widać różnicę, nie? Też rozmiary czcionek są inne. Ci ogólnie designerzy bardzo się, jakiego tu ładnego słowa użyć, przyczepiają do każdego najmniejszego pikselka, tak? Jak robią aplikacje. Więc dla nas to jest to, że tu nie ma kolorku, a dla nich tutaj jest normalnie, o tu jest jeden pikselek więcej, tu jest jeden pikselek mniej, bo oni spędzają nad tym wiele godzin dziennie i każdy taki szczegół dostrzegają. Natomiast my użytkownicy może aż tak niekoniecznie, chociaż ten title, ten appbar fajnie wygląda jak jest taki, nie? Jest trochę ładniej. Z tego co widziałem, teraz będzie można użyć coś takiego jak Color Scheme C, Colors Amber, na przykład jak użyjemy. Musimy ten primary swatch teraz wywalić. Okej, tutaj nam się ten kolorek ustawił. Może dam red, żeby było ładniej, bardziej widać. Okej, więc ten red jest taki bardzo delikatny. O dziwo, jak wywalimy ten material tree, to widzicie? Też widać, że jest różnica, tak? Że w tym material 2 te kolory były, tak się przynajmniej wydaje, takie bardzo ostre i wyraźne, kontrastujące, a w tym material 3 one są takie delikatne i wszystko jest jakby jednością. Ada pisze, że mega nowocześnie teraz to wygląda, nie? Więc wystarczy taka jedna linijka kodu i już mamy ten material 3, tak? Zobaczmy, co tutaj jeszcze oni gadają. Posłuchajmy chwilkę. And helping other folks in the community, if you have a local developer community, I think is also a great way. My mamy local developer community. Tons of issues in the Flutter repository. And a lot of people contribute with a workaround or a solution they have found on a Stack Overflow, and those are really helpful. Sometimes the issue is very critical to, like very difficult to fix. It will require some breaking change, or the change is very complex to make. Those workarounds are super helpful for people who are stuck in their project and they want to get around this issue. And those are actual contributions as well. Like
contributing a solution is a contribution, a type of contribution you're doing. It's not just it just doesn't have to be just PRs. Yep, and Yeah. I remember there was an integration test issue, and we were trying to figure it out, and eventually it just was a sample project. And so if you need a sample project and that gets people past it, that's a good place to start. So I think we have time for one more question, maybe, before we roll into the keynote. And Dobra, jeszcze jedno this one is pytanko. actually a really interesting point. I know we've talked a lot about Material 3, but before our experts go, is there an equivalent Material 3 widget for all of the Material 2 widgets? Is it a straight mapping? Yeah, so that's an interesting thing about Material 3 is not every widget will actually have a clean path forward. That's For ciekawe. most things, it'll be very straightforward. It'll match in both color and semantics, but sometimes Material 3 offers this new perspective on, I can actually, for one place that I only had one type of button, I can actually now kind of de-emphasize as part of the UI, or I can now have more things to use. So yeah, it's definitely more about look at your design, see if there's any ways you can update it for Material 3, and you may find that there's new widgets you want to use instead. Oh, yeah. I mean, absolutely. Many widgets have been updated. Some new widgets have been added. Actually, as part of the Flutter 3.7 release that went out yesterday evening for us, maybe in the morning where you are, there is a brand new Material 3 demo app that you can check out that has every single widget that's supported and links to API documentation. So definitely check it out. Great, yeah. Sprawdzaliśmy, nie? To demo. So let's materiał. just continue focusing on that question for a bit. So this is a separate question, but is there an equivalent Material 3 widget for all the material? We already asked that. So I actually think we have to go, John. okay, that's great. We don't want to run over the keynote for sure. It's so Starczy exciting. pytań, Yeah. lecimy z keynote'em. So I hope you will all stick around with us. In just a few minutes, the keynote is about to start. So stay tuned, and we will see you after the keynote for more questions. Thanks for having us. Thank Thank you you. for Thank you. joining. Bye. No i to tyle, jeżeli chodzi o pre-show. I za chwilkę zaczynamy, słuchajcie. Jeszcze troszeczkę odliczania. No jestem mega ciekaw tak naprawdę, no bo jak już wiemy, nie będzie to Flutter 4.0, tak? Bo Flutter 3.7 został zapowiedziany wczoraj, więc co oni tutaj pokażą? Bo kurde, no jak dla mnie to co pokazali z tym Flutterem, to co zostało zaprezentowane z Flutterem 3.7, to był materiał normalnie na taką prezentację, a poszedł po prostu artykuł. Więc jak wy myślicie, może wy napiszecie w komentarzach, jak myślicie, co będzie na tej prezentacji, jak obstawiacie? Ja nie mam zupełnie pomysłu, co to może być. Gdzie ten Flutter zmierza forward? O co tam chodzi? I są jakieś przesłanki, że coś z tymi grami kombinują, co nie? Bo kurde, to odliczanie, jak mieliśmy tutaj na tej oficjalnej stronie, Flutter Forward, było odliczanie, te 17 dni Fluttera, ono było takie, kurde, o grach mocno, nie? Pong, tutaj dash power, enemy, jakiś plugin, tutaj material free for Flutter, tak? No dobra, niekoniecznie wszystko, ale to na przykład też jest temat growy. Tutaj chyba też. I tutaj jakieś jeszcze tapetki można było sobie pobrać. Darek jest ciekaw nowych widgetów. Jaki nowy widget byś na przykład potrzebował? Możliwe, że nacisnę gry, dość proste, ale pewnie będzie to rozwijane. No ciekawe, co? Ja bym bardzo chciał, żeby oni jeszcze bardziej poszli w strony internetowe, żeby te stronki były dużo lepsze. Zwłaszcza, że nasza platforma kursu jest postawiona na Flutterze, tak? I zaraz będziemy wypuszczać wersję 2.0, to na pewno już ona będzie we Flutterze 4.0 wypuszczona. No, a tutaj mamy jakieś tapetki, tak? Wyglądają jak jakieś gierkowe tapetki.
No, ciekawe, co oni tam mogą nam zaprezentować na tym keynocie. Zobaczymy jeszcze może tutaj. Na tym, kurde, Twitterze, co ludzie piszą. Tutaj jakiś workshop się odbył. Widzicie, mówicie, że starsi ludzie nie mogą programować, a tu jakiś pan z 80 lat i działa, tak? Release of Flutter 20 godzin temu. Jak tam to nasze odliczanie? Jeszcze chwileczkę, co? Jakieś foteczki ludziki ze sobą wstawiają. To, co oglądaliśmy my przed chwilką, tak? No tutaj z tego eventu. Też byśmy mogli mieć taką grupę może na Twitterze. Chociaż w Polsce za bardzo Twitter to tak za dobrze nie stoi. Lots of iOS improvements. Jakieś lepsze widgety menu, które tworzyłem. No, ciekawe. Coś tutaj już w tym 3.7 jest jakieś nowe, nie? Widgetik do menu. Pokażą przygodówkę z Dashem w roli głównej w kanwie Angry Birds. O kurde, to by było, co? Ale kurde, jakiś serial na Netflixie w ogóle. Ale serio, fajnie byłoby zobaczyć rozwój strony gierek i webdevu. Te tapetki moim zdaniem średnie, ale no właśnie taki gierkowy klimacik. Twórcy chyba Button Menu 2 mają zapis na stronie, że współpracują z ekipą Fluttera nad wdrożeniem tego. O kurde, no ciekawe, sprawdźmy. Flutter, jak to znaleźć? O kurde, słuchajcie, zaczyna się. Mamy już informację, że Google tam jest. Dobra, oglądamy. Jak będzie za cicho albo za głośno, to dawajcie znać. Mi chyba to było głośno. Co to za ptak w ogóle się wykluł? I'm Jumbo and welcome everybody to the Flutter Forward keynote coming to you from Nairobi, Kenya. I am Agnes Gathaya and I lead the Google East Africa team. It is our great pleasure to host you all for Flutter Forward. This is an amazing milestone. Africa is home to hundreds of thousands of developers who are part of the global community of builders. To be able to host you
And the global developer community represents Google's continued commitment to Africa. This follows on the opening of a Google Artificial Intelligence Research Center in Accra, Ghana in 2019, a commitment in 2021 by Google's CEO Sundar Pichai to invest $1 billion in Africa's digital transformation. And most recently, the opening of Google's first product development center right here in Nairobi in 2020. I am thrilled to hear from our speakers about how Flutter is helping to shape the future of software development. Thank you again for joining us, or as we say in Kenya, karibu. Habari. Welcome to Nairobi, Kenya, home to more than 4 million people. It is a bustling hub of culture and people from many places around the world. We have a rich startup ecosystem here. More than 300 companies here have made it their mission to solve some of the most pressing and challenging needs of this growing economy, leveraging technology. Behind the innovation are more than 60,000 active developers in Kenya, a number which continues to grow year over year. These developers are part of a community of more than 700,000 developers across Africa and 26 million across the world. We've seen an acceleration of demand for developers in Kenya and across Africa over the last few years. This demand is fueled by the growth of the local startup ecosystem, increased internet usage by small businesses, and the global demand for remote tech talent. At Google, we strive to support developers across the world to build solutions that meet the needs of customers around the world. We provide this support through community Okej, więc na razie Google developer groups, tutaj and our mówią investments troszkę o Afryce, build tak? developer platforms and tools such as Flutter into the future. Że $1 miliard czy coś tam przeznaczyli na rozwój. So let's get started and Flutter forward. Dobra, let's get started with Flutter Forward. Please welcome to the stage Tim Sneath. Mamy tego teama, tak? Thank you so much. Welcome, karibu, to Flutter Forward, streaming live. Streaming live from Nairobi, Kenya. Zaczyna się. We are just so thrilled to be able to bring you a Flutter event from this beautiful location. It's been a dream of mine for years to bring a Flutter event to Africa. And I'm so thrilled that we're here in Nairobi this week to share a little bit about Flutter's progress Jakby and ktoś to nie point to wiedział, some of the things której that we're części working on świata to over the jest. coming months. We named this event Flutter Forward because we want to show where we're going. And where better place to talk about the tech of tomorrow than the place of tomorrow? You know, Africa is one of the fastest growing parts of the world for tech entrepreneurs. More than half of Africa's developer population work at startups, and international companies are recruiting African developers at record rates. Products like Flutter are flourishing here too, and Kenya has one of the largest developer populations in sub-Saharan Africa, and there are over 1,000 members in just the Flutter Kenya community. Okay, so over the next hour, we're going to cover Flutter's vision and its momentum state. We're going to show you some fun examples of Flutter in action. We'll show you some tools that we think will help you be productive as a Flutter developer. And we're going to show you how we're going to invest in Flutter across web, mobile, and beyond for the future. So let's start by talking about our goals for Flutter. For those of you who haven't spent much time with Flutter, we're an open source, portable UI toolkit designed to enable beautiful, fast experiences on any platform. Too often today, designers and developers' creativity is constrained by technology limitations. But with Flutter, we want to unleash you to build, test, and deploy beautiful mobile, web, desktop, and embedded applications from a single code base. Since our first release, we've emphasized a few different key characteristics of Flutter that we think are core needs for any developer.
Trzy Beautiful. charakterystyki, tak? Having complete Fluttera. control over every pixel on the screen. Przepiękny. Fast, compiling your Szybki. app to machine code rather than running code through an interpreted environment. Productive, with technologies like stateful hot reload Productive, that let you see your produktywny. changes as you're working. Portable, running the same on every one of the 6 Przenośny. platforms, so you can develop with flexibility. And of course, open. I otwarty. Flutter's free, it's open source. You don't have to pay for the tools, you don't have to guess what the code is doing, you can simply go and look at it. So, just over 4 years ago at Ale Flutter podjarany Live, ten team. we introduced our vision to bring Flutter beyond mobile to desktop, web, and embedded. And last year we completed that journey with desktop. Dzięki. So we now have production Zgłodniałem, tyle support czasu to for 6 trwało. platforms, Android and iOS on mobile, and then the web, Windows, macOS, Linux, and then on top of that, we support others building Dawajcie embedders. na zegarek. And lots of others have done so, including Samsung for Tizen, and Sony and Toyota for different kinds of embedded Linux. And of course, Flutter has grown tremendously over those years. Right now, over 5 million Flutter developers have experienced Flutter since Flutter 1.0. And over 700,000 apps have been launched to date using Flutter. From Ponad small apps, 700 from tysięcy entrepreneurs, to aplikacji those with over a jest billion zrobionych we Flutterze, downloads. tak? And as GitHub noted in their recent Octaverse, Flutter is one of the top 3 open source projects by contributors. Patrzcie, Flutter jest So, trzecim open source projektem na GitHubie, najbardziej popularnym. Po VS So, Code i let's czymś talk tam. about Flutter today, Grubo, both co? the latest releases and the tools and the ecosystem that power them. Anda, why don't you come and tell us about them? Thank you, Tim. Now, are you ready to hit Flutter upgrade? All right. So I'm pleased to announce the availability of Flutter 3.7 and Dart 2.19, our latest stable releases. No, ciekawe co w tym 2.19, co w tym darcie, nie? I'm Jeszcze going to nie talk about a wiemy. few things that examples of what's new in Flutter. So we've enhanced Material 3 support, as you've heard already. And this includes migration of widgets such as radio buttons, sliders, and badges to Material 3. We have adaptive layouts, which enables your app's UI to automatically scale to look great on various O, to screen ciekawe sizes. na maksa. We've got menu bars and cascading context menus, which are fully customizable to your app's needs. We've made Impeller, which is the graphics rendering engine that we've been building, available now kurde, as a to jakie preview fajne. for you to use in iOS versions of your app. Takie animacje. Wow, nice. A to akurat sprawdzaliśmy już w artykule. And to help you with the Ten iOS Impeller, app kurde, niezły, release taki process, raj. the tool now validates some of the settings that you need to be configured before you actually submit to the App Store. We've also made several updates to DevTools, the suite of performance and debugging tools for both Flutter and Dart. And this includes a complete redesign of the memory debugging tool, and we've added new features to analyze the memory usage of your app. We've only spent a short time talking about Flutter 3.7 and Dart 2.19 today, because we've got a lot more to tell you about. Patrzcie ile zmian, So co? go to the post and read all about the Od details. Fluttera 3.7. Or you can read fast here. All right, so Flutter is not the only tool that Google makes or provides for you to build apps with. Firebase is, which is has more than 60% of Flutter developers using it today. U nas na And kursie też Firebase się provides a Firebase'a suite uczymy. of services such as hosting, analytics, crash reporting, authentication, and a lot more. But you may be wondering, how hard is it to use Firebase in an app? So Eric, who I've been partnering with on building a new app, is going to show us what it's like to add authentication to a Flutter app with Firebase. Yep, we're going to do that right now. Jak zrobić logowanie the app we're building, we Flutterze z and I'm ready. Firebase'em. Teraz Okay, będzie great. prezentacja na żywo. So we're going to switch to Eric's screen here, so, no pressure.
Yes. So what Eric has on his screen here while he's setting up is it's an app that allows a user to browse and play from a selection of songs. But right now, as you can see, there's this login Zobaczymy, page, czy right? użyją ten Something's happening Firebase behind UI. that. And the reason is what we actually want to do here is add personalization to the app itself so that the user sees a personalized list, and at some future date, even want to add recommendations. So the first step is we want to allow users to log into this app with their Google account. So Eric is going to, well, you know, he'd just have to do things like create an API endpoints on our server, Mamy, that tak? validate the Firebase UI. credentials, To, co u nas na create a kursie token też from w that, 7 sekcji robimy. call the API from the Flutter app, create the sign-in UI, and we haven't even gotten to the OAuth flow setup. I mean, it's a lot of steps. And I'm sure you all know auth is hard, right? Yes. Yes. I mean, all of this is just the pre-work before we get to the core part of what we really want to build, which is the personalization for the sign-in user. And that's why we're going to, in the next few minutes, use Firebase to do that, so that Eric can get back to working on what we're really excited about. W parę minutek Yeah, so let's pokażą get nam, jak started. zrobić logowanie, So tak? Firebase has an official SDK for every product for Flutter, and you can see here that I've already added the ones that we need to the project. And we've also already gone to firebase.google.com, created a project. So all that's left U is nas to na configure Instagramie and teraz się start pojawił writing code. pościg, kurs So the first Fluttera, step is to just run jak Flutter skonfigurować sobie, jak dodać Firebase'a do swojej apki, możecie sprawdzić. and this will first ask us what Ada fajnie project we want to opisała use. instrukcję. We only have one, so it's an easy choice. And this is going to Instagram be a mobile kurs app, Fluttera. so we'll just choose Android and iOS. And Najnowszy we are now pościg jest. registered with Firebase. And it's going to generate all the code we need so that whether we're running on iOS or Android, we know how to talk to Firebase, and that is all the configuration required. So what's All right. next? All right, so let's start writing the actual code. So in the main.dot file, which Eric is going to right now, we're going to import the Firebase SDK and the config files that we just generated. And then we initialize Firebase. And this code reads the configuration for whichever platform the app is running on, which in our case would either be iOS or Android. Yeah, so I've added that code. As you can see, it's just a couple lines, and we will now hot restart so that Flutter knows that we've loaded a Firebase app, and we'll hot restart once again for good luck. And Myślę, że dla kursantów we're now ready wszystkich, to start implementing the auth itself. Good myślę, call. że bez problemu, że So the znamy app temat. itself is already ready to handle the two states we're interested in here, which is either the user is logged in or they're logged out. And the UI we have pages to show for each of those states. Yes, so in order to know what state we're in, we're going to get the information from Firebase. And we're going to use this built-in stream here provided by Firebase that tells us when someone signs in or signs out. So that's all we need that's the only business logic we really need. So what's next? Okay, so now we need to do the actual sign-in UI and add a button. And for this, let's just use the built-in sign-in screen widget from Firebase. All right, so I've added that here. You can see it's just one widget, with a little bit of configuration, and I already hot reloaded, and you can see this nice UI is down here, provided for free from Firebase, so already made my life easier. What's next? Fajnie to pokazali, że nie jest to cały ekran, tylko jedna trzecia All right, ekranu, so nie? To we've enabled the logowanie. user to sign in with their Google account Fajne specifically here, rozwiązanie, but we podoba mi could się. add other providers such as Apple for iOS devices, social sign-in, or plain old email and password with just a few more lines of code, correct? Correct. But let's go ahead with the Google account login for now. Yeah, so we're going to sign in, and it might not look like much because we've used this app before, or Dash has, I reckon, because that's Dash's account. But we will prove to you that it did, in fact, sign in just a second. All right, so we're almost done here. We have a signed-in user, and we could modify, what we want to do is modify the home screen for a personalized playlist. But for this demo today, we're going to start by the first step of personalizing the welcome message at the top there, that good morning message. Let's do that, Eric. Yeah, so as you can see, I've added this line right here to get the current user. That'll be the user that's just logged in. And that is, once again, all of the business logic it takes. So now we'll update the good morning message.
to say good morning to the current user. Remove this because it's no longer a constant value. And finally, we will add the user avatar. This is a widget provided by Firebase that should display the profile picture of the currently logged in user. So we'll now see if this works. Sprawdźmy. And look at that. There's Dash. It says the name. Brawo. Zalogował się jako Dash. Now I never have to write auth again, which makes me very happy because Firebase does it for me. Perfect. We're done here? All right. Yeah, we're done here. Thank you, Eric. So using Firebase here, as you can see, saved us a ton of time on the authorization part of it. And now we can go and work on the real stuff we're excited about, which is personalizing this app for our users. So developers approach building apps in different ways. Some prefer starting with the code, and some prefer a more visual approach. So I want to welcome Alex and Abel to the stage, who are the founders of Flutterflow, to tell me about a tool for building visually. Tu mamy Flutterflow. What up, Nairobi? How we feeling? Hi, I'm Alex. I'm Abel. And we're the co-founders of Flutterflow. We're so excited to be back Flutterflow at to a takie Flutter event. narzędzie, gdzie można And for me sobie personally, też I grew zbudować up just apkę next door in Addis Ababa, od strony Ethiopia. wizualnej. And Też to be presenting here at Flutter's warto się z nim conference zapoznać, nie? live in Nairobi is so special. So huge thank you to the Flutter team for having us. I hope you're ready. We have some exciting stuff to show you. So with Flutterflow, what you see is what you code. Flutterflow is an online platform that helps you build and deploy Flutter apps faster than ever before. It comes pre-integrated with Firebase, Google Maps, RESTful APIs, and more. We'll show you what we mean. We're going to build a very simple two-page application live using the NASA APIs, and Alex will explain what's going on as I build. All right. So we're going to get set up here. And as you can see, we've already built the UI for one of our pages. And you can see the layout over here on the left-hand side in the widget tree. But right now, this is just UI. And we want to connect this to some real live data. And that's going to come from the NASA Astronomy Picture of the Day API, which you can see we've already configured here, along with the NASA image search API. And we've also predefined some outputs from our API responses. So going back to the UI builder, the first thing we need to do is add a backend query to our page. And that's going to be an API call, and specifically from the NASA Picture of the Day API. Cool. So now all we need to do is set various widgets from our data in our response. So Abel's going to set the title, date, description, and background image on this page. And the cool thing about Flutterflow is that as we're making these changes, we're actually producing clean Flutter code, which you can always view or export. All right, so now we're just going to set the background image of this container. Right now it's an asset, but we're going to make it a network, and we'll make it come from the URL of the response. Sweet. That's it. So now we're down to check it out. So this is the current state of our app before our changes. And we're just going to hot restart here. And yeah, what we have here is a live Flutter debug session hosted To in jest spoko Flutter. sprawa, wam powiem. So while it's loading here, quick fun fact, there are over 200 million lines of code exported to GitHub straight from Flutterflow. Yeah. And there you have All it. right, and there we have it. The pillars of creation. Cool. All right, so back in our UI builder, it's time to build our second page, which is going to be a search page using the NASA image search API. So we'll start by copying over the content of our first page, and then just removing all the stuff that we don't really need. Next, we'll add a nifty little search bar from one of many pre-built Flutterflow templates. And let's actually add a little gradient here just for fun. Nice, nice. Okay. So next, we'll add a stagger view, which is going to display our images from the API in a nice, cool layout. And then from there, we'll add an image, which will serve as our template image for our images. And we'll stylize this a little bit. And then we'll just add a quick little animation. We'll fade in just to, make it pop. There we go. Okay.
So now we need to add a backend query to our staggered view. And this time it will come Flutter from the Flow NASA, zaczyna być image search wspierany API. oficjalnie But this time we need to przez set a Fluttera. parameter, which is the search term. Dobrze so in Flutter wiedzieć. Flow you can set values from a variable, and in this case we'll set the variable from the text field's value. In this case, this text field, what we've done here is actually configured it so that it updates the page on every time the user types, but with a 1 second delay so it's not on every single keystroke. Next, Abel's going to generate the children of this staggered view dynamically from the image URL's response, which we can see here. And now we just need to set the image URL of this from its respective item in the results. Nice. Okay, so we're ready to check out our app. So we can go back here and hot restart. Trochę szybko tłumaczą, co? Nie wiadomo za bardzo, co się dzieje. Tutaj kliknął, another tutaj fun kliknął. fact. Well, this I is- teraz restartujemy i już będzie. There have been over 5,000 apps deployed to the App Store and Play Store, thanks to our integration with CodeMagic. So shout out to CodeMagic Shout team. out to CodeMagic. Code Magic też u nas, tak? Na kursie All się right, uczymy. so ready to go to our search page. And let's search for something cool and visual, like a supernova. W Flutter będzie budowany graficzny edytor GUI, no. And there you have it. Tutaj kliknął, no i just teraz like możesz that, już we wyszukiwać. get to witness the second most powerful force of nature in the known universe, after my grandma. Okay, so back in the UI builder, you'll notice that our first page Ustawienia wchodzi. is actually just in English, right? Nie, cofnął And jednak. often we want to serve an international audience. So we'll go to our Nie, languages dobra, tab, ustawienia. and we'll add a few different languages. So we'll start with English Języki, because that's what it's based angielski. in. But of course we have to add Swahili. And Abel's going to add a few different languages as well. Let's do one more. Yeah. Yeah. All right. All right. So we'll set our base language, which was English, and then we'll hit the Google Translate button, which will use the Google Translate API to automatically to translate niezłe. all of the text within our application in just a few seconds. Czyli pododawał teksty i Google Translate Hopefully, teraz yes. tłumaczy te teksty i będą dodane do apki. Tak? And so we can see our translations here, and obviously modify them to our liking later on. So now back in the UI builder, let's see what it looks like in some different languages. Hey, let's try Hindi here. Ciekawe, czy to działa też z tym, z API, nie? And then, yeah, we can see it in Arabic as well. Akurat poruszaliśmy And ten you'll temat notice- ostatnio na You'll konsultacjach. notice that we use Flutter's A propos built-in tych, capabilities to tego render API z this app linkami. in the appropriate way for a right-to-left language. No, At this genialne. point, now, if Ciekawe, you czy wanted właśnie to, te API it's very tłumaczył, easy bo to tego go nie here, wyłapałem. in Flutterflow and just go to mobile deployment and just ship it to the App Store or Play Store. Straight from here over Publish. So that's our demo. Okej, no i to generuje kod, tak? Wrzuca się na GitHuba i stamtąd już leci Code Magic, tak? Hope you enjoyed it. I też coś, co So tam na everything you kursie saw gdzieś here tam today ogarniamy. was built completely with Flutter. Siemka, It's widgets Maciej. all the way down. That made it super easy for us to launch the desktop app that you saw here, even though we started with online only at first. We want to also mention before we leave, in case you didn't know, all of our premium features in Flutterflow are free for students and educators. No, trzeba byłoby sprawdzić. Yes. Tego co zrozumiałem, to właśnie API tłumaczy, no to nieźle. All you need is your email address To from your fajna educational opcja. institution, and you're good to Musicie go. je sprawdzić Go koniecznie. to flutterflow.io. Thank you so much. Thank Skoro taki builder to tłumaczy, to na pewno we Flutterze też można taki Google Translate zaimplementować na bank. All right. W sensie w normalnym Flutterze, bez tego So Flutter as a Flow. nie? designer, you're probably using tools like Figma. Figma to build detailed mock-ups of your app and its UI functionality. Jakiś plugin do Figmy But Flutterowy. sometimes translating that vision to code takes multiple iterations and back and Kurde, to forth with chyba your będzie development team, which is really tedious to tweak things and get it just right. To help solve this, there are various packages that exist today on pub.dev that essentially create a library of your app's UI pieces. Let's focus on one of these today, Widgetbook. Widget book. So let's open up Widgetbook, and we'll take a look in this clip here. On the left-hand side, we can see all the different components of the app
Clicking on one of them, you can adjust what it looks like and see what it looks like in the middle view here. And on the right, you have all these settings that you can see how it looks. In this case, you can play with the theme right now. You can go on and change your locale and so many other things. And this is great to test things out and make sure everything is working as planned. But with Widgetbook Cloud, we can go a step further. So by integrating with CI/CD tools and giving designers a complete platform to review changes. Now, as a developer, I'll create a commit to update the app. And with a GitHub action, Widgetbook will automatically create an updated, hosted library. As a developer, you can then send that link over to the designer for review. All right, now I've got the link as a designer. And I'm going to click on it, as you can see here. And in this next view of Widgetbook, you can open up the link, and you can see even better, we've now got, with Widgetbook's new Figma integration, you have the design on the left, and you have the new implementation on the right. And as before, you can use the same set of knobs and features to look at the app. And comment, or in this case, we accept it. Okej, czyli można podejrzeć tą aplikację, czy zrobiliśmy w Figmie, z tego co zrozumiałem, So jako that's plugin do Widgetbook. Figmy. There's lots more to talk about and see about it, so you can check it out at widgetbook.io. Now, you might be wondering what apps can be built with Flutter and all the tools, some of which we talked about today. So let's hear how Flutter has helped the PUBG mobile team to build a key part of their player experience. PUBG Mobile używa Fluttera, żeby połączyć PUBG Mobile 目前全球有10亿玩家，日活跃5000万，由光子工作室及 Craft 联合研发。在 PUBG Mobile 中，玩家们被空投到一个荒岛上，孤身奋战或与队友合作，努力与对手周旋，幸存到最后，赢得胜利。在游戏最初的策划阶段，我们就计划为玩家打造游戏中的社区体验。我们注意到玩家希望有更多的机会在游戏中分享自己的游戏体验，特别是高人气和达人玩家们希望能有更多的机会与更多的粉丝建立联系，让自己的精彩内容得到更广泛的传播。我们是比较小的团队，所以我们一直致力于寻找任何可以提高效率的新技术。2020年下半年，我们在为游戏新模块寻找解决方案时，就开始探索新的跨平台框架了。因为我们需要高效地覆盖安卓和 iOS 平台，我们测试了很多解决方案，都存在这样那样的性质，但这些性质在 Flutter 中则不存在。例如，即使我们引入复杂的业务逻辑后 ，Flutter 的性能表现一样十分优秀，达到了我们认为投产所需的水平。另外，由于我们在 Java、Objective-C 方面有着坚实的基础，让大特语言的学习成本很低，因此，在我们通过概念验证阶段之后，便决定在新模块中使用 Flutter。另一个打动我们的是 ，Flutter 可以很好的和现有的游戏进行整合，基本上照着官方文档说明操作就行，用不了多少时间。自从采用 Flutter 之后，我们发现可以将前端的工作量减少80%，工作量的大幅降低，得益于使用 Flutter 之后，我们只需要写一次代码就好。这样我们就不用为两个不同的平台写2次相同的功能。单一的代码库有助于保证安卓和 iOS 平台之间逻辑的一致性。游戏中的社区模块一直很受用户欢迎。我们的统计数据表明，每月有近1000万玩家使用游戏中的社区模块，分享自己的屏幕录像等内容。我们认为 Flutter 是首个真正的移动跨平台框架，它能为开发者节省大量的编程时间，同时也为公司降低成本。我们十分愿意在未来的新场景、新用例中使用 Flutter。PUBG Mobile 将继续精雕细琢，尽力地为玩家们带来更好的服务和游戏体验。Nice, fajnie, że tego Flutterka tam zintegrowali. At Google, we're using Flutter too. Thousands of engineers at Google use Dart and Flutter to build apps that work across mobile, web, and desktop. Collectively, hundreds of millions of people around the world use these apps.
One of these apps is Google Classroom, which is used by students across the world. So let's hear from Sophie and Kenichi from that team about how Flutter has helped their team. Google Classroom brings learning tools Były się together jakieś in a central przełomowe destination ogłoszenia? Tak, and nowy empowers Flutterek teaching leciał and learning from 3.7. anywhere. Classroom saw exponential Proszę. growth in 2020 due to the COVID-19 pandemic, increasing from 40 million to more than 150 million students, teachers, and learning educators around the world, using it across Android, iOS, and the web. This led to an increasingly diverse user base, with mobile becoming an even more important platform. In the past, developing mobile features for Classroom required a lot of overhead to maintain consistency between platforms. The high volume of code also resulted in high tech debt and low code health. After learning how the GPay team was able to increase velocity with Flutter, we decided to use it for Classroom. And we're so glad we did, as moving to Flutter has fixed a lot of our issues on mobile. We're now sharing 98% of our mobile code, so we no longer have to prioritize one platform over another. We can also share complex business logic between operating systems. With Flutter, we reduced the code size by 66% for the same functionality. This means less bugs unique to each platform and less tech debt in the 66% future. mniej kodu teraz mają dzięki And Flutterowi using w Hot Google, Reload nie? reduced incremental build time from minutes to seconds, allowing us to save an entire week Zamiast of work budować per engineer. minutami apkę, to All of this makes our team more parę productive sekund. and creates a better user experience for our users. At Classroom, we create tools that are simple to use and can be adjusted to fit students' unique learning styles. Czyli oni chyba tego A new Fluttera feature we zrobili recently sobie launched on the web, Practice Sets, enables teachers dla to use Google'a their existing wewnętrznie teaching i content że to super create wyszedł tak, interactive że assignments. udostępnili w Practice Sets takim razie, gives nie? students real-time Podobnie feedback, trochę jak instant validation sytuacja when z they get moją an answer apką. correct, and in-the-moment support when they need it. Additionally, students can handwrite or draw using digital ink as they work through practice set problems. Developing deep integration with the digital stylus modality in the O, browser Marta, coś dla required us to ciebie. leverage a WebGL-based graphics canvas to represent ink strokes and build custom infrastructure to unlock capabilities that we needed to make the feature feasible. Flutter so beautifully dzieci solved powinny to aspects we wiedzieć, found challenging, like że SKIA nie canvas muszą na kit, matyce już widgets, uważać, mogą sobie accessibility, and wejść, animations, wpisać, to name but a few. cyk Practice i sets are wynik now gotowy. beta, and we received tons of positive feedback from engaged and excited Google educators. Classroom, tak? Chyba to się Our nazywa. tools work together to transform teaching and learning so every student and educator can pursue their personal potential. We're so excited to develop more features for Classroom that save teachers time and create enriching learning experiences for students. So cool. I'm really excited about that. Okay, so let's talk about the forward part. What's coming next? What's coming next? With this event, we want to give you some sneak previews of a lot of different features that aren't yet stable quality, but represent work in progress. Because we don't want just you to buy into Flutter for what we have today, but also based on where we're Okej, going. teraz powiedzą, co So, będzie we over the next Flutterze, 30 tak? minutes, Niekoniecznie we're na going to show you teraz, a number of different demos of things that we're ale working coś, on co for Flutter and nadchodzi. Dart. And they fall into 4 main categories. Okej, 4 Breakthrough kategorie. graphics performance. Delivering seamless integration with the underlying platform, whether it's web, mobile, or desktop. Bringing support early to new and emerging architectures, and continuing our focus on developer productivity. So we're going to Nice. start with the language that powers Flutter, which is, of course, Dart. So I'd like to invite Michael to tell you what we're working on there. Seamless integration, web and mobile. To jest ciekawe. Ciekawe, czy coś na ten temat powiedzą jeszcze więcej. Our vision for Dart A is teraz to o enable you Darcie to mamy create temacik. the highest quality apps with leading productivity on any platform your customers care about. And to do just that, I am happy to announce 2.19. Dart 3 Alpha. Kurde. To jest chyba największe, tak? Przełomowe ogłoszenie do tej pory. This is the first release, the first preview of our next major release, and I have 3 things I would like to show you today. We have new language features. We have the completion of our multi-year journey towards sound null safety. Oh, and we've expanded on our already comprehensive platform support. Would you like to hear all the details? Yes. All right. I will start with records and patterns. These are large new language features focused on making the Dart language more expressive and better suited for working with structured data.
But enough talk, let's look at some codes. Here is a .to function that takes a place and returns a location. Currently, to return both latitude and longitude, we put both values into a list. That means over here on the caller side, we need to read out the latitude and longitude manually using positional access. Let's hope we don't get those pesky indexes wrong. To work around that, we could, also define a new location class. Chyba wiem, do czego zmierza, bo to w Swiftie było. W Swiftie mieliśmy coś takiego jak struct. Struct się pisało. To solve this, .3 adds a new type of built-in collection called records. As you can see, a record looks sort of like a list roll, but you can use it in code Taki prosty typ danych, instead of the tak? square brackets. And notice, here we're using it to return a pair of two integers, giving you multiple return types, which I know many of you have asked for a really long time. Mega super sprawa. Fajne, tak? Czyli jak będziemy mieli repozytory, możemy zwrócić error, albo chociaż nie, dobra, to może jest Posłuchajmy na razie. And to read out both the latitude and longitude, we now again use positional access. I personally really like the syntax for defining the record up here on our getLocation function, but let's see if we can get away from the positional access when we read out the elements. And to do that, we're adding patterns and pattern matching. This can be used to destructure existing structural data back into the individual elements. No to coś podobnego w Swiftie chyba mieliśmy. As you can see, the highlighted code is matching against the pair coming back from getLocation, and very easily we can read out latitude and longitude, and then just go ahead. Już widzę te pytania na kursie. A po co nawiasy okrągłe? If you want to, zależy od kontekstu, zależy w którym miejscu, nie? Using the underscore pattern. Sometimes you might want to just update existing variables instead of binding new ones, and in that case, you can of course do that too. But they can also be used on much more complex data structures. Here's an example using a class hierarchy of shapes. Let's say we now need to do something like calculate the area of the shape. Then, of course, again, we can use pattern matching in a switch statement. This time, we're switching on the type of the shape, and inside each of the branches, we can go ahead and use an extractor pattern. This allows us to read out the unique fields of each type. In this case, we're reading out the length of the square and the radius of the circle. And with that, it is trivial to complete the bodies. No, też takie bardziej skomplikowane, ale fajne też. That's all we have time for regarding patterns today, but I hope you're getting a feeling for how they really make the Dart language a lot more expressive. To learn more about patterns, we have a whole session on YouTube later today, and I invite you to check it out. All right. Fajnie, że oni się skupiają na developer experience, tak? Tutaj w tej prezentacji ogólnie we Flutterze, czyli żebyśmy my, programiści, mieli miło i przyjemnie, tak? And revisit your earlier assumptions about existing features. Zawsze się mówi o user experience, że user musi mieć najfajniej, ale jak programista ma fajnie, wtedy user też ma fajnie. Nearly 7 years ago, which was around the time of Dart version 1.11. And back then, Dart had a novel, but honestly put, also quite confusing type system. Types were merely annotations, and if you ignored the optional warnings from the analyzer, you could entirely bypass the type system. Here we are assigning a string to something declared to be an integer. What would happen? You would get catastrophic exceptions when your app ran in production. In 2018, we launched Dart 2, featuring a new strong type system. This turned Dart 1's exceptions after deployment into development time errors. In Dart 2.12, we took another big step. We added sound null safety, which allowed you to catch null errors during development. This avoided a whole class of issues often seen in production apps. In Dart 3, the major version increment signals the completion
of this multi-year journey. Your Dart code now always runs with sound null safety, and you will no longer be able to run without it. This makes Dart easier to understand. All Dart code now runs in a single mode. And thanks to the great work by the Dart community, that's all of you, we think we're ready for this change. For packages on pub.dev, 98% of the top 1,000 packages have already migrated. Thank you. To nas bardzo nie dotyczy. Dart 3 stable Znaczy to launch pośrednio. later this year. But today we're making Dart 3 alpha available to enable you to test for compatibility. But notice, we expect the vast majority of code already migrated to null safety will simply work. Check out the website and today's blog post for details. But, sound null safety is not just about catching null errors. There is more. Do you care about performance? All right, I thought Performance. so. I'll hope for it. Sound null safety allows our compilers to trust the types and produce smaller and faster code. Here's an example. This is a small function that takes an argument and returns a result. When this code compiled to machine code with Dart 1, our compiler produced 26 machine code instructions to have all the needed runtime checking in place. With sound null safety in Dart 2, we could reduce this down to 10 instructions. And in Dart 3, with sound null safety everywhere, we're now down to 3 instructions. Okay, czyli szybciej. And this was just będzie a simple function skompilował. call. Imagine a large real-world program with thousands of lines of Dart code. It adds up to a huge change. All right, let's get to my third and last theme, portability. And again, this is all about enabling you to deliver apps to all the platforms your customers care about. Dart's high portability has already enabled Flutter apps to target the 5 major operating systems and the web. And on these platforms, our native compilers support a wide range of processor architectures, including ARM and Intel, in 32-bit and 64-bit architectures. On the web, we currently compile to JavaScript, where we use our enterprise-class compiler that powers some of the largest web apps at Google. New in Dart 3 is experimental support for the emerging WebAssembly standard. WebAssembly. And this is just a teaser. Tim will tell you everything about that in a second. But there's more. We are also adding support for the emergent instruction standard called RISC-V. This is uniquely an open source standard with no licensing fees. It enables innovation and a low price point. And Dart 3 has a preview of RISC-V support so that we are prepared for this future. But let's check it out in practice. All right, this is a RISC-V prototyping device. I actually built this device in my hotel room last night from a box of components. It's very, it's very early, so let's hope it lasts for the next little bit. We are running Linux. You're looking at the terminal, and I wrote a small Dart terminal app, and we've compiled it to an executable, and I shall attempt to run it. And here we go. It's running smoothly. This, and the point of this demo is, this really it's a very small device. It's running a tiny 1 gigahertz single core processor. And as you can see, we're getting really good speed through Dart. And while RISC-V is still very much an emerging standard, I think it has a ton of promise across a range of devices, from embedded to mobile and elsewhere. All right. To jest chyba coś, żeby starzy deweloperzy się zajarali. Doing in Dart 3. We have new language features like records and patterns. We have full sound null safety everywhere, and expanded portability to new platforms like WebAssembly and RISC-V. I am personally super excited about the future of Dart, and I hope you are too. No, spoczko, spoczko. All right, so that's Dart. Now let's turn to some of what we're working on for Flutter itself. And we're going to start with the web.
Yeah. Web. Today's web is amazing. You know, it's really wild when you think about it. What started about 30 years ago as a simple format for hypertext has kind of To mnie somehow w sumie najbardziej transformed ciekawi into to, co the teraz most będzie. pervasive computing platform ever built. And we're all used to today's web apps being built with JavaScript and the DOM or the document object model. But there are some new exciting standards emerging. For example, Canvas, which lets you bypass the DOM and paint your pixels directly to the screen. Or WebAssembly, as Michael mentioned, which lets you target the web platform from languages other than JavaScript. So I want to be clear with you. The implementation of Flutter we're building for the web is explicitly not designed to be a general purpose web framework. We're not building another DOM-based web framework like Angular or Vue or React, because they fill that space already very well. Instead, we built Flutter to be the first web framework that's architecturally designed around these new standards. Nowy standard, tak? Wchodzi WebAssembly If you're targeting Canvas, we think Flutter can offer you some really useful primitives like widgets and animations Zresztą nawet w and so Canvas on. Kit chyba też, tak? And a great example of this is Rive. Rive is rapidly becoming one of the most popular ways to build interactive graphics, whether you're targeting Flutter or another platform. And for Rive, the editor itself is written in Flutter on the web. And in fact, it was one of the first things to be built with the web on Flutter. And apps like this, with their complex visual needs and their complex UI needs, are really hard to do without a framework like Flutter. So Flutter's web support is still pretty new. And over the last year, we've primarily been focused on making Flutter on the web faster and smaller so that it starts quickly and gets you where you need to be. We've done improvements to Canvas Kit to reduce its size. We've reduced how much work it takes to bring fonts in. We've introduced deferred loading to let you control which things are loaded. And we've improved the concurrency of the loading process. And I want to show you a slide that demonstrates To jeszcze nie wchodzi, nie? To jest, oni mówią raczej o how przyszłości. we've been working even since the 3.7 release we're shipping today to improve the speed of loading the initial page. And what you can see here is we've done work on the current master channel and with a new custom Canvas kit that reduces the amount of time a page takes to load using Flutter by 40%. And we're not done. So let's look forward, and I want to share with you 3 different examples of how we're investing on the web. And we're going to start with WebAssembly, which Michael mentioned earlier on. So I'm going to walk over, and this is my favorite bit. I get to do a demo myself. Czyli wszystko zmierza do tego, żeby strony były w WebAssembly, tak? I Flutter jakby będzie pierwszą technologią w tym postawioną. Hopefully you'll be able to see. Yeah, there we go. This is Chrome Canary. So this, I said, we're sort of really at the cutting edge here. Chrome Canary. And we're using here some experimental flags. In fact, if I go to the Chrome flags, you'll be able to see this in action. Let's quickly go here. And you can see that we've turned on a whole bunch of super experimental flags here. And what I'm running here is the Flutter counter app, as you may recognize it from the past. But this version of the Flutter web app is not using JavaScript. In fact, if I go into the dev tools and I make that a little bit bigger, you can see that what we've got here is, instead of the usual sort of main.dart.js, which is normally the big thing that contains everything, we've got main.dart.wasm. And this is the compiled version of this code to WebAssembly. Adding to the complexity of this, WebAssembly has been around for a little while, but the bit that is new is WebAssembly GC, Super jest Flutter which is a Flow, new ale nie wyręczy. standard for garbage Ma collected ograniczenia. languages. And Flutter is one of the very first garbage collected languages to support this extension to the WebAssembly standard when it comes out. So now we get all the benefits of WebAssembly from a loading perspective in terms of performance, and we also get the ability to go and interoperate with other languages that are compiled to WebAssembly. So that's coming soon, support for compiling to WebAssembly from Flutter in the web. What do you think? I want
want to show a second thing, which is called element embedding. And this Przegapiłem, is co another tutaj mówił, shift ale of work that chyba we're coś doing, another fajnego. piece that we're doing to Domyślam się, improve że a the propos quality of the web szybkości ładowania się experience stronek. with Flutter. So again, if we go back to the demo machine here, in the past, when you have built Flutter web applications, typically you've taken over the entire screen. Occasionally, you might choose to put it in an iframe and integrate it within the rest of the web app. But the problem with that is you're in a sandbox. It's tough to get out of that and communicate backwards and forwards with different parts of the application. Something that we've been working on here enables you to take Dart and Flutter and compile it and put it in a div as a web component, so it can integrate deeply with the rest of the platform. Okej, czyli jak mamy stronkę, tak, to możemy część flatterową jako div umieścić, czyli jako element HTML-owy strony. You can see all these buttons here, they're all actually just HTML buttons on the left-hand side here. And what I've got here is this single div here, which is the div target for the Flutter, and that's where the Flutter component is going to be loaded. So I'm going to get rid of the dev tools for a moment. And this is the div here. And you can see that through a bit of JavaScript code, we've filled that with the Flutter counter application. So now you can see that I can do the usual things. This is the traditional Flutter counter app. But look, on the left-hand side, what you're seeing here, this is JavaScript. This is a JavaScript text box. And you see that as I continue to increment the button on the Flutter side, that state can be pushed across to the JavaScript side. Okay, czyli część flatterowa komunikuje się z częścią Better still, I javascriptową, can go tak? the other way Tutaj as dla well. So I can przykładu. hit the increment button on the JavaScript side and I affect w the drugą state in stronę. Flutter. And because what you're looking at here is just a regular HTML div, you can do other things with it. You can, for example, apply CSS. So I could add a shadow effect. That's kind of nice. Or I could resize it in real time. Or I could even switch it into a device mode and skew it. Ej, to jest niezłe. Zrobić sobie stronkę o swojej apce i w taki sposób zaprezentować ją i ktoś może sobie używać tej apki na stronce But taką, it nie? doesn't just go there, because I can also flip it across. I can go into something like a text field. And these are the things that, are often quite difficult to implement. But even in this text field mode, if I switch again back into that device mode, you can see that the text field still works. I can do selection with skews. Nice. That's all pretty good. Let's switch it up again a little bit more. Let's make it back into landscape mode. And let's add a spin. Oh, check that out. Okay, but this is live, right? So I can still go backwards and forwards here. And I can select text, and I can it gets quite challenging when I'm doing it in reverse. I can type into it, and it's still working. This is just like a text field in CSS with CSS effects. How about... How about for a bit more fun, I'll just add a CSS mirror effect. So now what you're seeing here is the CSS reflecting of the Dart code here. So again, I can continue to make these changes, and you can see it reflected at the bottom. What do you think? Nice. So we think this is going to really change Do Assembly how właśnie people umożliwia pokazywanie apek use Flutter, bezpośrednio because na now stronie, ale any web połączenie app tego, can że use jest, a robi Flutter to add wrażenie. interactive No, graphics, nice. to do the kinds of things with Canvas that you might want to be doing. And you're just looking for a good web framework to do rich Canvas work. So that's element embedding. I want to show you one third demo of the web, and I think you're going to like this one too. Graphic Pixel performance, shaders are a breakthrough. low-level function that you can run locally on the GPU that give you a lot of power for doing hardware-accelerated graphic effects. You can do things like blurs and glows, you can invert pixels, and a pixel shader runs on every pixel that's about to be rendered on the screen and lets you make changes to it. We've had this for a little while on Flutter for mobile, but now, with the work that we're doing here, again, very experimental, very unstable, we're bringing it to the web. So if I can go back to my demo machine, this is a pixel shader demo that Eric Gomez wrote. And what you see here is just a very simple example of pixel shaders at work. There's our famous Dash, and with this slider, I can change how pixelated she is.
And this is exactly the same code that Eric wrote and demonstrated for mobile, but we've just taken it and transformed it, or just taken it and compiled it for the web. And now I can do all these kind of really crazy cool effects, like adding this kind of pointillism sort of view. And you can see that this is just what goes on as it's loading different images and applying these pixel shaders. So again, the power available with Flutter to do these high-end graphics effects is now available on the web. So again, I want to make very clear, all these things that I'm showing you here, they're super early. We're not committing when we'll ship them. This is just a proof of concept, but they give you an idea of where we're going and where we're taking the web. So hopefully that gives you some exciting things to look forward to on the web. But let's now talk about mobile. And so I'm going to hand over to Leah to talk about that. Wracamy do mobilek. Good job. All right. Thanks, Tim. Thanks, everyone. So let's turn back to Flutter's foundation, mobile. So mobile is Flutter's most mature product offering, right? But over the past year, we've continued to add lots of exciting new features. We've been improving text input. We've been adding support for foldable devices and variable refresh rate. We've been simplifying release processes, enhancing our developer tooling, and improving performance, just to name a few. But now looking forward, mobile continues to be a huge priority for our team. So first, let's talk about how we can help mobile developers start building high-quality production apps faster. All right, let's consider a news app. I think we can all agree that more and more people are reading news on their phone. But for developers, that means building navigation and search, authentication, ad integrations, profiles and subscriptions, notifications. It's a lot of work. So to help with this, we're excited to announce that the first version of Flutter's News Toolkit is now available for everyone. News Toolkit, słuchajcie, jakiś. Maybe you've already heard a little bit about it, but it includes sample code for all the things that I just mentioned, while also incorporating best practices from Google's News Initiative. And better yet, some of our early adopters have said that it reduced their time by up to 80%. All right, so let's hear from some of the publishers that are already using it. Hespress brand is the largest digital media publisher in Morocco and the most popular trilingual news website in the country. With 20 million monthly visitors to our properties on the web and over 30 million followers on social media. Since 2007, our goal has been to be the central source of Moroccan news, both for people living in Morocco and for Moroccans living abroad. We launched both spots in October 2021, so we are very much an early-stage startup. We are a Lagos-based Nigeria-centric sport media company dedicated to providing the best content about homegrown Nigerian athletes and athletes of Nigerian origin in all sports. The Standard is a multimedia company that is based in Kenya. We've invested heavily in print, broadcast, and digital. On digital, we have a number of websites and mobile apps. Mobile apps are very important for us. Because, you know, we are looking at how best can we serve our customers. And almost 80% of our users are on mobile. Our French and Arabic mobile apps drive double the engagement that their respective websites do and drive 50% of our revenues. We knew we needed to create an engaging and captivating mobile app experience for our English website as well. We learned about the Flutter News Toolkit through our partnership with Google. We worked closely with the Flutter and Google News Initiative teams to design and develop a beautiful app that deeply incorporates the best of Google's consumer product and design insights to ensure that we were delivering an incredible experience to our end users. Typically, apps like the BallSport mobile app will take several weeks to prototype, but things were different with the Flutter News Toolkit. It was able to get an early version of the app up and running in just a few days, largely due to the pre-built modules for account creation, content feed, data analytics, social login, and even notifications via Firebase cloud messaging. The team were really psyched up to work with the template, given that so many things that had already been pre-loaded. They only need to work on the UI and then work with the APIs now to pull content. It actually saved us almost 80% of the development time when it comes to deploying the application. We were able to launch
a full-featured app including a scrollable newsfeed, social media sharing, login, and subscription services with only 6 weeks of development work. This drove 93% higher user acquisition organically, 55% higher user activity over time, and finally, 50% growth in ad revenue. It also helped bring in a new revenue stream from subscriptions. We are excited as a team because this mobile app is going to help us not only reach more users, but also drive up engagement, which helps us achieve our goal of bringing attention and engagement to Nigerian athletes all over the world, regardless of location and sports. For any news publisher who wants to optimize their mobile strategies and accelerate app development, we highly recommend the Flutter News Toolkit. It's always so great hearing from real Flutter customers benefiting from all this framework goodness. So if you want to create a news app or really just any app with lots of text and images, check out flutter.dev/news. So we just covered our vertical toolkits, but beyond building an app for specific industries, it's just really helpful to have some sample code to get started. To have best practices for things like performance, accessibility, design. And that's one of the reasons why we partnered with the team at G. Skinner to create Wondrous. Wondrous is a Flutter reference app that brings the wonders of the world to life on your device. And back in August, we launched Wondrous. Since then, we've had over 25,000 installs. So I hope everyone here has it installed. Now, Wondrous is a really great example of creating your own custom designs with lots of beautiful graphics and really unique animations. But handheld devices can come in all different shapes and sizes. Apple is making these really huge iPads. Samsung has these wild phones that fall into all different postures. So it's pretty crazy, right? So today we're launching the next version of Wondrous, which features adaptive design to make sure that the app looks great on all different screen sizes. But let's take a look, right? So I have a couple of devices with me. First up, I have my Samsung Tab 8, which is a pretty big tablet. Czyli to jest jakaś And I can apka, swipe through tak? the app and see these beautiful graphics, Ja chyba ją all this great kojarzę. imagery. And it looks really nice on this larger screen, right? But now with these tablets, we have lots of different multi-display modes. So I Apka o can drop a miejscówkach new app różnych, into o view ile się nie mylę. and see it resize. And it still looks really natural on this new format. Pokazują, jak dobrze ona wygląda na różnych add urządzeniach, another tak? one. Czy iPad, And we'll see it resize again, looking great. czy jakiś Let me get rid of this one składany down here Samsung. and make it Czy even zobaczcie, narrower. jak nawet jako And still, we see that it looks beautiful, even on this really narrow screen that it's left with. jako część tylko, So tak? just how did G. Multi-window Skinner get takiego these widoku. graphics to look so great? Well, you may have noticed that each one of those illustrations has a bunch of different pieces that are sized differently or animated differently depending on the size that's available. So the developer actually created this nifty little widget that consolidated a bunch of the settings that a designer would then use to make sure it looks Pokażą na just right. zegarku. No, So the zegarków to designers kurde chyba actually nie jumped zrobią za into szybko. Flutter and tweaked these numbers on the Nie jest fly taka prosta using sprawa, Hollywood, nie? of To course. jak one się tam So this way they could get it odświeżają, just jak right. dużo one muszą tak naprawdę działać w All tle. right, so that was a great example of Wondrous on a tablet, but I actually have one of those crazy little Mi foldable się udało devices dwie with apki me. trzy w sumie zrobić, It's a little bit hard to see with the code. There we go. ale ciężkie to było. Okay, so like I said, this looks great, but let's head over to a different screen. I'm gonna go over to this view where I can see a timeline of different events for that wonder. Here they're vertically stacked and I can scroll through. Now when I open it, I'll scroll down to that same page and we can see that we have a whole new format. Right, so this is really just two screens side by side, and we're taking advantage of that by having the imagery on the left-hand side and the scrollable events on the right-hand side. So, looks great. Fajnie to wygląda, no. All right, so that's Wondrous. And if we could pop back to the slides. Thanks. So that's Wondrous. You can install it and see all the source code at wondrous.app. All right, so, woo!
Okay, so switching gears a little, let's move on from developer experience and focus on interoperability. So when I think of what makes a mobile app different from something on the web, I think of things like notifications, payments, accessing a user's location, or looking at their photos. There are literally thousands of APIs, but the tricky part is you have to worry about 2 different platforms, and each is written in a different language. So say I want to start tracking my daily steps in a new pedometer app. On Android, I might use the new Health Connect client, and on iOS, maybe I want to use the CM pedometer class that's part of the core motion framework. So in the past, we'd probably use method channels to call these APIs, but that can sometimes require a lot of code. So now looking forward, our vision is that you can call all these APIs directly from Dart. Woo! All right. So I'm going to show you just some of the tooling that we're working on, but just a quick note that these are experimental. So I had to write a little bit of platform code to get everything working. All right, anyways, let's go on to the code. We can head over to my MacBook. Great. So I have VS Code open, and like I said, we're working on 2 new tools. And what these will do is generate something called bindings that allows us to communicate with iOS or Android APIs directly from our Dart code. So to automatically generate bindings for iOS, we're going to use this tool called FFI-gen. And here I have a YAML file that handles my configuration for FFI. So I have, oops, sorry, I have a lot of devices back here, just bear with me. All right, so here I have things like my compiler options, my Objective-C interfaces that I want to wrap around, the header files that I need to use as an entry point. And now that I have all the configurations set, I can just automatically generate Jeżeli these nie wiecie, co to bindings jest, o co by tutaj chodzi, copying to this się nie command into przejmujcie, the bo ja też terminal, nie. and this will just run FFI-gen, right? So we can see that it's running, and like I said, this will auto-generate some code that basically just acts as the glue that allows us to call platform code directly from Dart. So let's quickly take a peek at the generated code. And this handles things like wrapping around different classes or methods and converting data structures, all the stuff that you don't want to have to Znaczy worry się about. zastanawialiśmy, jaka konwencja, tak? So Przy that was importach. iOS, and on the Gry Android z side, małej things look literki really i similar. snake case. We use this tool called JNI-gen, and it similarly has a YAML file that we use to configure it. I'm not going to generate these bindings because I've already done that. So let's open our Dart file. Like I said, we're trying to build a pedometer app, so I just created bindings for that core motion framework and also for the Health Connect client. So on Android, if I want to make an API request to the Health Connect client, I just want to send a request to aggregate my metric, like my total step count, between 2 timestamps. So this is Dart, and I'm just taking advantage of those bindings that we generated using JNI-gen. But you don't have to take my word for it because I have my pedometer app already installed on my phone here. So if we could just switch over to this for a second. And here we can see the total number of steps that I've taken today. I had to hand my phone in before, so I don't have that many for the past couple hours. And let me just walk around for a little bit. And it's a little hard because I have like a bajillion wires back here. But I'll just take a couple of steps. Musi kroki nabić z And now we'll podpiętym press kabelkiem. refresh and see it update in real time. Ale działa, działa. All right. Nie, So spokojnie. we just covered how we're trying to make it easier to access platform APIs. Now let's move on to our last theme for mobile, which is graphics performance. So like Tim mentioned before, we recently started supporting custom fragment shaders with Flutter. And it's been really fun scrolling through Twitter and seeing all the funny things that people are creating. We have glowy text, we're making it snow, we have some waves going on, really cool stuff. But motion graphics like these only work when you have great app performance to make it a smooth experience. So one feature that we're super No proud właśnie, of to is jest ciekawe. Impeller, Ten impeller which, like we cały, mentioned nie? before, is a major rewrite of our graphics engine. For now, you can turn it on for iOS with this flag,
but we're planning to turn it on by default in the next stable release, so long as we get good feedback. So please give it a try and let us know what you think. Impeller is a multi-year investment, and our primary goal is to eliminate shader compilation jank and also to match or hopefully beat our current per frame metrics. And you can see for yourself just how smooth Impeller is by installing Wondrous for iOS. But in some edge cases, like complex SVG clipping, we can see Impeller making a really huge performance difference. So let's see an example. Cool. So I have this fun little kaleidoscope app, and it has some animations that were created by clipping a whole bunch of different SVGs. Fajnie to wygląda. So on the left-hand side, I have my build that's using Skia, which is our current default renderer. Okay. And as we're scrolling down the page, we can see that it struggles a little bit. It's only rendering at about Czyli po 7 lewej to 10 stronie trochę frames się per second. przecina, tak? A And na on the right-hand ski, side is our build using Impeller, a which po looks really prawej, smooth. It's rendering at like 60 frames per second. chodzi płynnie, mimo że tam są jakieś zaawansowane graficzne elementy, nie? And Impeller and Skia are both great rendering engines that make different trade-offs. But one advantage that we have because we're building from the ground up is that this new architecture can support brand new use cases. So what if we did want to do something totally new? Like maybe 3D? Can we get our cool 3D logo? Ah, there we go. Whoa, nice. Ale to wygląda. All right, so who wants to see me make a 3D dash painted entirely in Tak. Flutter? Kto chce zobaczyć, jak robi dasha Let's w give it a 3D? try. So I'll Sprawdzamy, head back co? over to my MacBook. And I have to get Ciekawe, my jak to devices zrobić. in order. W ogóle jaką ma długą So if we could prezentację, just biedna. show my MacBook and my Tak dużo iPhone side by może, side. Thanks. tak wiele rzeczy może pójść nie So tak, right now I nie? have a pretty simple widget, or a pretty simple app rather. It just has an image takimi widget live demo. to display a 2D version of Dash that's created from this PNG file. So nothing fancy. She's looking cute, but I really want to make her 3D. So let me go ahead and switch Dash to out jest this ona. widget over here, and instead we're going to use a scene. And scene accepts a node, which can take an asset. And in this case, my asset is going to be a model file. It's actually something called a GLB file. So I'll save that. Oops. And reload. GLB, jakiś plik, tak? And she's 3D. So she's just in this cool little light box, and we can turn her around and see how she's looking. Jakiś scene So widget. that looks great, but if you're new to 3D, you're probably wondering, what is this GLB file? No właśnie, co to jest ten GLB So file? this GLB file ten is plik, just nie? a pretty common way to express 3D data. Jak będę mógł And wyświetlać you swoje can projekty actually 3D, to mam create pomysł na them nową or edit apkę. them No zobacz, in właśnie different chyba tools. możesz. This one that I'm using here is called Blender. Z So Blendera, I've opened tak? up my Dash GLB file in Blender, and here I can make changes. You know, like let's say I want to change her color. I really wish that she was, you know, hot pink. So let's go ahead and select a color down here. Nie podgląd na żywo będzie, gonna będzie set the zapisać w vertex Blenderze, colors, a so tutaj you can będziemy see widzieć she's od razu. looking really pink now. Znaczy nie wiadomo, ale I'm going się to nie zdziwię. export this as a GLB file. Actually, let me make sure that I've saved this first. Okay, save, export, GLB. We'll save over the previous one we had. So I just made an update to Dash and I saved it, but wouldn't it be really nice if we could just hot reload and see 3D changes in real time? Tak, Do you think we could do it? jest. All right, let's give it a try. No Ta-da! i mamy to. She's hot pink. Nice. She looks a little sunburned, I think, but she's been in the Nairobi sun. Daszka Alright. się opaliła na słońcu. So I think Dash looks pretty nice, but 3D gets really cool when we can add in animations. So I'm going to go ahead and add in Animacje an jeszcze, animation. zobaczcie. These are just saved
in my file already, so I just call them by their name, which in this case is walk. I'll save, and again, hot reload, and we can see her walking around. Ooh. Cool. But the thing is that we were just talking about performance, so I think we need to turn it up a notch, right? Instead of just showing a single dash, I think we want to show a whole bunch of dashes. So I have my helper function called many nodes, and I'm going to wrap it around my node object. Widzicie jakby o co chodzi, nie? Że to co jest po prawej, to nie jest odpalone tak do końca na A whole żywo. bunch of dashes. No więc, co oczywiście nie znaczy, że to nie It's działa, actually a ale cube of dashes, 7 by 7 cube to be pasek exact. na dole w So Visual that's Studio Code jest 343 niebieski dashes. i ma Walking around, so that means 14 more than errorów, 10,000 więc to by się nie individual odpaliło, joints ale that are taki being szczegół. evaluated at every frame with hot reload. Thank you, Impeller. Okay, so I just have one last thing to show you. I'm switching over to my new phone, and this is just an idea of the types of experiences that you can build with Flutter. Right, so everything here is painted with Flutter. We have these coins, we have these trees, we have a Flutter logo. It's awesome. But I did want to mention that I switched over to this different phone here. So before I was on an iPhone 14, but this time I'm on an iPhone 6, which was announced back in 2014, nearly 10 years Trochę ago. czytuję, ale i tak będę frustrator nieźle, nie? Zgadza się. All right, and that's looking forward on Flutter for mobile. Flutter for 3D coming soon. I hope you're as excited as we are. Great. Oh my heart is full. Zakończenie już chyba. There's so much amazing things going on here, and I want to pay 2 godziny ponad particular jesteśmy. credit to the team who've produced so many amazing demos to help us out. So let's give them one big round of applause also. Brawa! As we said, these are all experimental. This is Dziękujemy not za nowe intended to zmiany. represent stuff that you can all play with right now. Some of these demos are Doceniamy available, some of them will come wasz soon. wysiłek, But the key point here is that they represent naszą the direction technologię. we're going. So as we talk a little bit about the kinds of things that we're working on, I want to just summarize the 4 themes that we talked about earlier on. Podsumowanie, We tak? talked about the really high performance graphics. We talked about how we're working on expanding Flutter to different directions. We've talked about new architectures that we're supporting. We've talked about how we integrate seamlessly between web and mobile. And we've talked about our focus on the developer experience. And so this slide kind of summarizes all of the different things that we've been working on. Every day, we're inspired and honored. No to, że oni do tego WebAssembly wchodzą jako jedni z pierwszych, to jest takie, kurde, najbardziej imponujące jak dla mnie. It's special. No. Now, So Vegan, zrobione we Flutterze, jakaś chyba popularna apka. And we love seeing the ways that Flutter helps to build a better world. And we want to share a story to close from Africa. Też muszę kiedyś zrobić taką apkę, żeby oni to wyróżnili na tym keynote. Nie wydaje mi się, że to byłoby coś trudnego. But I grew up with a very strong Nigerian heritage. Nigeria is the fastest growing country in Africa. Africa is the fastest growing continent in the world, and I wanted to be part of that story. I was born in Lagos, Nigeria. When I was 12, I saw my brother building a mobile application, and it felt unreal. Like, how can someone build a mobile app? Our mission at Clasher is to enable African consumers to access global goods and services using African currencies and money methods. When I moved back to Lagos, there was no way for me to access certain stores or marketplaces, especially from branded retailers. And I felt other people could be having this struggle as well. I started Clasher just by myself, ultimately. But eventually, over time, I started meeting people who wanted to make lives better for Africans here on the ground.
When I was 16, I had learned Android development and I wanted to learn how to build iOS apps. I was watching YouTube. A Flutter video was recommended to me. I watched it. That was why I went for Flutter. We actually started building version 1 of our app using Flutter because it was flexible and it helped us to deploy the app to both the iOS and Android store just using one code base. When I started working on the app, it was just me. So I built the app the way I wanted and it was sent to Jess. And Jess was shocked. Joe Steve had built the app in just 3 days. After that, he had built version 2 of the app in 2 weeks. So this just showed me how easy Flutter was for him to use. I really like Flutter because of the features that it provides, like auto reload, a very good package repository. Communicating with native platforms is also seamless. We have about 300,000 users using Clasher today in Nigeria. We're using Flutter and our business is almost 2 years old and it's going to be able to help us to grow and scale. People are using Clasher to do a multitude of different things. They're shopping from global retailers, using African currencies, and they're getting fast delivery to Africa in 7 to 10 days. Seeing the app has now grown, it showed me that I built something that allows people to have a better experience in their day-to-day life. We're currently going through digitization here in Africa, and more specifically in Nigeria. And Flutter will help our engineers, leaving us more time for what actually matters. Building the business logic for Clasher that actually helps solve African consumers' problems. Flutter w kolejnych apkach jakichś, tak? Czemu ich pokazują? All right, welcome back to Ask Flutter. And hopefully some of that keynote content piqued your interest. That was very exciting to see. So if you have a question for Ask Flutter, ask your question in the live chat. And Macie to be jakieś honest, pytanka? the keynote had so much content that trochę we może are być actually trudno going się to be having a przebić, jak slightly tam shorter 4000 Ask Flutter with you oglądających. all, but please do not delay in posting your questions because we will definitely be following up with you on Twitter. 6. So for right pół now, ponad. another round of questions means another guest, and I No, think to a man jest who needs disabled, no jak oni mają te introduction from the pytania Firebase team. Huff, welcome. Thank you for joining us. Thank you for having me. And are you saying that I'm wearing a name tag? I didn't have to wear? Yeah. Dobra, Hopefully słuchajcie, folks no can to see it, wygląda na but to, że to we have tyle. some questions here about Firebase. Can I first ask a question? Oni tak od początku czekali. Please not kick me like you did with John. Fajnie, no. Well, I'm pretty sure you signed a waiver. Didn't you? Chyba wszyscy sobie troszeczkę, znaczy nie wszyscy, ale pewnie większość z nas inaczej pewnie sobie trochę Nigerię wyobrażała. Chyba muszę zmienić postrzeganie Afryki. No chyba wszyscy z nas powinniśmy. O, kiedy Firebase na One difficult Windowsie? question and you reciprocate straight Dobre away. I can only follow with that. That's awesome. Sprawdźmy, co No, it's a powiedzą. great question. We get this one quite regularly. Unfortunately, it doesn't mean that I have a great answer that people are going to be fully satisfied with, just so you know. But to explain a bit about Firebase on Flutter with Windows support, I sort of want to give you some idea of where we come from and where we are going. Because Firebase was very early on in Dobra, i tak nie when Flutter powie wasn't żadnej there, daty. just Dart. We had a library from Dart that would talk to Firebase. Back then it was just a real-time database on authentication, and a community member implemented that. And what they did is, guess what, right? No dobra, słuchajcie, więc chyba będziemy na tym kończyć. Jak widać ogólnie Flutter jest mega przyszłościowe rozwiązanie, tak? Więc dobrze, że się go wszyscy uczymy, że się w niego zagłębiamy. Mimo, że już jest według mnie świetny i na przykład wszystkie pomysły, jakie ja bym chciał zrobić na aplikację, już mogę zrobić we Flutterze. Jakieś tam minimalne rzeczy może brakuje, ale one w ogóle są bardzo takie, wiecie, bardzo poboczne funkcjonalności, tak? Cały główny core bez problemu mogę zrobić w tych wszystkich swoich pomysłach. I to, w jaką stronę zmierza Flutter, świadczy tylko o tym, że jesteśmy na dobrej drodze, że to jest trzeci największy open source'owy projekt na GitHubie, tak? Już możemy to sprawdzić. Top 3 GitHub Projects.
Zobaczmy, czy to nie była jakaś ściema. Trending today. Chyba nie można za bardzo posortować. To są jakieś trending, a my byśmy chcieli bardziej. W każdym razie, no, Flutter niby ma najwięcej, tak? Jakoś tam jest trzecim największym projektem według tego, co pokazywali na samym początku. W ogóle tutaj ta Afryka jeszcze nie. Ja już w tym momencie, jak to zobaczyłem, mówię, o kurde. To miasto pokazali, nie? Całkiem nieźle to wygląda, ale ta Nigeria cała, ta Kenia, to kurde jest na równiku, więc tam musi być hardcore, nie? Mega gorąco. Fusion 360 nie ma rozszerzenia takiego jak w tym pokazie, będę musiał konwertować z Blendera. Dobrze, że on jest darmowy. No, super. Więc trzeba się uczyć ewentualnie Blendera, jak chce się mieć takie 3D animations, 3D, kurde, nie wiem, objects, tak? Więc tak jak cały czas powtarzam, no Flutter jest przyszłościowy, teraz cały czas jest dobry jeszcze moment, żeby w niego wchodzić. Jak widzicie, jak już wyjdzie ten Dart 3.0, to już się trochę zaczną rzeczy komplikować, nie? Już te zapisy będą coraz trudniejsze do zrozumienia, będzie coraz więcej wiedzy, jaką będzie trzeba posiąść, żeby zrozumieć czyjś kod, tak? Bo już będą jeszcze nowe zapisy, więc im szybciej wchodzimy w technologię, im jesteśmy z nią wcześniej, tym lepiej ją rozumiemy. Pierwsza styczność z nią nie jest taka przytłaczająca. Więc no cóż, kto widzi w tym potencjał, to będzie w tym, kto nie, no to będzie później żałował i przyjdzie przepraszać, że kurde, flatterowcy, mieliście rację. Ale wtedy już będzie za późno, bo my będziemy ekspertami. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście na streamika. Potrwał on troszeczkę dłużej niż się spodziewaliśmy, 2,5 godzinki. Ale dobrze, chociaż sobie posiedzieliśmy razem, pooglądaliśmy nadchodzące zmiany. Teraz jeszcze wpadam na Slacka, podpisuję na wasze pytanka. I co? Widzimy się następnym razem. A propos spotkania w Nigerii, to jest myśl. Na razie jeszcze poróbmy trochę w Polsce, tak? Zaraz robimy sobie w Łodzi. Ale zagraniczne jestem open, żeby za granicą też gdzieś tam się spotykać, nie? Więc dzięki i do zobaczenia następnym razem. See ya!